Ogniu Pytań Podcast. Dzisiejszym moim gościem jest Anita. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie, Oskar. No tak jak już tradycja tego podcastu głosi, goście przedstawiają się u mnie sami, więc bardzo proszę, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz? No, myślę, że mój obszar, jakim się zajmuję teraz, jest dosyć taki, spory. No przede wszystkim jestem trenerem języka niderlandzkiego. Jestem też certyfikowanym i rekomendowanym trenerem technik wolności emocjonalnej EFT. Niektórzy nazywają to tappingiem i wprowadzam to do pracy również ze swoimi kursantami, ale też bardzo szeroko poza tymi tematami. Jestem również certyfikowaną trenerką nowej świadomości w nurcie psychobiologicznym. Także bardzo często pracuję też ze swoimi klientami z jakimiś dolegliwościami chronicznymi, bólem, chorobami, czy jakimiś takimi rzeczami, których nie są w stanie lekarze bądź fizjoterapeuci w dłuższym okresie czasu zlikwidować i ogarnąć. Dokładnie. No i dodatkowo jestem też takim troszkę, można powiedzieć, to jest taki trochę odłam, które stworzyły moje mentorki, nauczycielki też w Polsce. Jeżeli chodzi o EFT, to jest tak zwane EFT celular i to jest praca z pamięcią komórkową. Czyli tam już idziemy trochę głębiej. To mogą być takie kwestie jak na przykład jakieś rzeczy totalnie nieuświadomione na tu i teraz, ale na przykład nagle coś zaczyna nam się dziać. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, tak? Na przykład. Albo gdzieś wybijać jakoś bardzo mocno jakaś emocja, której nie możesz powstrzymać. I ona się pojawia nagle i czujesz, że ona nie jest twoja, nie jest do końca jakby, spójna z tobą, jest nieadekwatna do sytuacji danej, tak? No i wtedy szukamy głębiej, nie? Także wchodzimy sobie wtedy troszeczkę głębiej właśnie w pamięć komórkową ciała i patrzymy, co tam jest. Okej. Dobrze. Powiedz mi, ale takim głównym twoim nurtem, nie wiem, czy to można nazwać... Narzędziem pracy możesz powiedzieć. Narzędziem pracy jest EFT, tak? Dokładnie. Skąd się w ogóle wzięło u ciebie zainteresowanie tymi tematami? Powiedz troszkę o swojej historii może. Okej, myślę, że to jest akurat, nie będzie to żadnym jakimś dużym zaskoczeniem, bo często jest tak, że jak sami szukamy czegoś dla siebie, to bardzo często jest tak, że później gdzieś tam się w tym odnajdujemy i stwierdzamy, że jednak to może być fajna opcja też dla innych osób na przykład, tak? I chcemy się tym dzielić na przykład, nie? Więc tutaj moja historia taka, ja pochodzę generalnie z dosyć takiego trudnego domu, gdzie był alkohol, więc tutaj generalnie rzecz biorąc, jako nastolatka, myślę, że tak około 19 roku życia, w momencie, kiedy miał się zacząć ten mój taki wow moment, czyli miałam pójść na studia do wymarzonego miasta i to mi się udało. I miałam właśnie zacząć studia w Toruniu. Nagle okazało się, że w tym momencie, w którym miało być tak pięknie i fajnie i w końcu sama i samodzielnie i będę poznawać ludzi i będę się rozwijać, zaczęły się dziać ze mną dziwne rzeczy, tak? Czyli zaczęły się jakieś dolegliwości fizyczne, bardzo takie intensywne i jedną z pierwszych takich sytuacji, którą miałam, to był zaraz początek, kiedy rozpoczęłam studia i dostałam zapalenia nerek, tak? Wylądowałam w szpitalu na kilka tygodni, no oczywiście leki, standardowe metody leczenia, powrót do domu, tak? No i okej, 2-3 miesiące miałam spokój, fajnie. Po 3 miesiącach nawróciły mi dolegliwości i chodząc już wtedy do lekarzy i dostając lekarstwa, nic nie pomagało. Więc ja miałam cały czas stan zapalny pęcherza, nikt nie wiedział dlaczego, nie wychodziły żadne bakterie, nie wychodziło nic, co by wskazywało na to, że ja codziennie mam z tym zapaleniem pęcherza chodzić. Czyli lekarze rozłożyli ręce. Lekarze rozłożyli ręce, mało tego, może nawet nie to, że rozłożyli ręce, ile sugerowali też później, już w późniejszym okresie, bo to się trochę ciągnęło za mną. Myślę, że tak około 3 lat zajęło mi w ogóle dojście do takiego momentu, kiedy znalazła się jedna osoba i zauważyła, o co chodzi. Zaraz ci też dokładnie opowiem, jak to się podziało. Ale ja sobie tak wędrowałam od lekarza do lekarza, bo przechodziły mi kolejne dolegliwości, tak? Czyli jak skończyło się zapalenie pęcherza po 1,5 roku, to nagle miałam opuchnięty brzuch, obudziłam się rano i po prostu nie wiadomo skąd taka dolegliwość, tak? Do tego niesamowity ból, więc oczywiście pierwsza myśl lekarz, tak? No i wędrujesz sobie do ginekologa na przykład, tak? Albo do kogoś, kto zrobi ci USG jamy brzusznej i tak dalej. No i oczywiście, no tak, ale tutaj nic nie widać, więc generalnie nie wiemy, o co chodzi, no ale dobrze, ja przepiszę leki, nie? Więc ja dostawałam non-stop jakieś leki, kolejne tabletki, dochodziły kolejne dolegliwości, obudziłam się któregoś razu rano i się dusiłam.
I tak sobie pół roku chodziłam z tym duszącym kaszlem i dostawałam kolejne tabletki na zapalenie oskrzeli, na zapalenie płuc, na zapalenie tego i tamtego, chociaż tego nie było widać, tak? Podkreślmy to, że tego kompletnie nie było widać na badaniach, prześwietleniach i tak dalej, tylko lekarze, mam wrażenie, że sobie wtedy tak troszeczkę strzelali. Uda się, nie? No ale mój organizm w pewnym momencie został tak zatruty tym wszystkim, wiesz, że ja już później nie byłam w stanie przyjąć tabletki, tak? Czyli w momencie, kiedy ja ją chciałam połknąć, ja już po prostu wymiotowałam, nie? Był organizm po prostu tak już tym wszystkim zatruty, bym powiedziała. A nic nie przechodziło, wiesz, przechodziły kolejne dolegliwości. Ja pamiętam, znalazłam ostatnio nawet swoje zdjęcie z tamtego okresu, jak ja wyglądałam. Też jakbym ci pokazała to zdjęcie i by się porównał z teraz, to myślę, że nieco byś się przeraził. Ponieważ wiesz, wystające kości, anemia, ja bardzo wtedy schudłam, tak? No i wiesz, jak patrzę sobie na takie zdjęcie, to myślę sobie, kurczę, w jakim momencie ja się wtedy, wiesz, w ogóle znajdowałam, jako nastolatka, tak? Jako 19-latka wtedy. No i to był też trudny okres dla mnie, wiesz, bo chodzisz od lekarza do lekarza, szukasz tej pomocy, szukasz tej diagnozy, żeby ktoś ci przynajmniej powiedział, co to jest i co ty masz z tym zrobić. I nikt ci nie daje tej odpowiedzi, nie? Także to jeszcze większy stres, jeszcze większy lęk, jeszcze większy niepokój. Niestety też miałam taką przyjemność czy nieprzyjemność doświadczyć również czegoś takiego. Zdiagnozowanie czegoś, co nie jest zdiagnozowane. Czyli wiesz, siedzę sobie u lekarza na przykład i mam bezład rąk, tak? Bo takie objawy też miałam. Nie jestem w stanie niczego utrzymać i tak dalej, po czym lekarz zamiast na przykład zrobić badanie, zobaczyć ewentualnie co się dzieje i tak dalej, mówi do mnie, aha, to chyba rak. Nie? Wiesz, mnie totalnie odcięło wtedy po prostu. Wyobraź sobie taką sytuację, nie? 19 lat siedzisz sobie w gabinecie u lekarza i ktoś po prostu tak sobie mówi, aha, to chyba rak. Ja pamiętam, wiesz, jak teraz to wspominam, mnie wtedy musiało przenieść w ogóle, wiesz, na jakiś czas gdzie indziej, bo ja w ogóle nie pamiętam tego momentu, od momentu, kiedy ten lekarz to do mnie powiedział, do momentu, kiedy ja się znalazłam w kuchni z moją mamą, nie? Jakby dopiero pamiętam ten moment, kiedy siedziałam z moją mamą w kuchni. Mogę się tutaj też trochę wzruszyć. I w tym momencie dotarło do mnie, co on do mnie powiedział. I wiesz, moja mama, która stoi przede mną, i jedyne, co przyszło mi do głowy, co jeśli to prawda? I powiem ci, że to było takie nieprzemyślane ze strony lekarza, co w ogóle taka diagnoza, taka, wiesz, niesprawdzona diagnoza może spowodować w takim momencie, nawet w umyśle takiej nastolatki. Teraz, wiesz, bym spojrzała na to zupełnie inaczej, tak? I jakbym wiedziałabym dokładnie, jak sobie z tym poradzić i pewnie nie wzięłabym tego do siebie. Ale wtedy, nie mając tej odpowiedzi, no możesz sobie tylko wyobrazić, jakie to jest uczucie, nie? Kiedy dostajesz coś takiego. Więc wiesz, te dolegliwości się wtedy jeszcze bardziej pogłębiły, tak? Ja zaczęłam jeszcze gorzej się czuć, dochodziły kolejne dolegliwości, aż w końcu trafiłam w nocy z silnym atakiem brzucha, dusznościami i tak dalej na intensywną, u nas to powiemy po polsku, bo czasami będzie mi brakować słów, taką ostry dyżur, my to powiemy, dokładnie. Bo wiesz, ja też czasami na co dzień bardzo dużo holenderskiego używam, więc może mi gdzieś tam zabraknąć jakiegoś słowa. No i wiesz, i wtedy też pamiętam tą sytuację, kiedy zasugerowano mi, że ja symuluję. Więc wiesz, dostajesz znowu w twarz, tak? Ja szukam pomocy, powiedzcie mi, co jest, tak? Ja zrobię wszystko, tylko powiedzcie mi co, bo ja chcę dalej studiować, ja chcę wrócić na studia, bo wiesz, w międzyczasie ja zaczęłam studia, musiałam je też oczywiście odłożyć na chwilę, tak? Dlatego, że tyle rzeczy się działo, więc kilka miesięcy gdzieś tam to było z boku. A nagle ktoś ci sugeruje, że ty symulujesz, tak? Bo też chciałabym podkreślić, że wiesz, to się działo kilkanaście lat temu. Ja mam teraz 41 lat, wtedy miałam 19, więc to już jest też szmat czasu. I na tamten moment, wiesz, nie mówiło się o czymś takim jak psychosomatyka. Nie mówiło się o czymś takim jak nerwice. Nie mówiło się o czymś takim, że emocje czy doświadczenia twoje z domu rodzinnego na przykład mogą w taki sposób wpłynąć na ciebie, tak? Więc jakby ja nie byłam totalnie tego świadoma, nie? Na tamten moment. No i później, wiesz, przyszedł ten moment po 3 latach, kiedy poszłam prywatnie do lekarza. Wiesz, jak to trochę w Polsce wtedy działało. Więcej możliwości od razu. I jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i że wtedy zostałam położona, wiesz, na oddział do tej pani ordynator i ona mi porobiła wszystkie badania, jakby na wszystko, co tylko się dało. Ja leżałam wtedy w szpitalu około 3 tygodni,
Wyglądałam wtedy strasznie, tak, bo wiesz, mnie już nawet jak krew pobierali, to nie mieli za bardzo z czego pobierać, dlatego że byłam w takim stanie, że już żył nawet dziewczyny nie były w stanie znaleźć, tak. Więc wiesz, ja tutaj z taką nadzieją, że ten ostatni raz na pewno ktoś coś znajdzie, no i przychodzi do mnie pani ordynator i mówi, to co, będziemy musieli wypisać, bo ja nie wiem, co ci jest, ja też jestem kolejnym lekarzem, który rozkłada ręce. Słuchaj, ja siedziałam wtedy na łóżku, a myślę sobie, Boże, to jest jakiś żart. To nie może być prawda, nie? I wiesz, ona wyszła, ja z tym zostałam. Ale miałam to szczęście też trochę, wiesz, że trafiłam wcześniej na salę ze starszymi ode mnie kobietami, które, pamiętam jak dzisiaj, wtedy podeszła do mnie jedna z kobiet, która była no spokojnie z 25 lat starsza ode mnie i ona powiedziała mi tak, dziecko, ja chyba wiem, co ci jest, bo ja mam to samo. I ja zaczęłam tą swoją historię już 20 lat temu. I pamiętaj, jeżeli usłyszysz diagnozę nerwica, to ja ciebie bardzo proszę i przestrzegam, żebyś nie decydowała się na żadne leki typu psychotropy i tak dalej, bo gdybym ja wiedziała to, co wiem teraz, to 20 lat temu nie zdecydowałabym się na to. I wiesz, ja jestem bardzo wdzięczna tej pani, dlatego że w momencie, kiedy pani ordynator wtedy wyszła z tego oddziału, ja zostałam tam sama wtedy w tym pokoju, z takim, kurczę, znowu będę musiała szukać sama, znowu będę musiała myśleć, co dalej. Też taką trochę z rezygnacją i smutkiem, tak? Ale po 5 minutach czy 10 minutach pani ordynator wróciła. I ona mówi do mnie, ja już wiem, co ci jest. Nie? Ja myślę sobie, ale o co chodzi? A ona mówi, spotkałam twoją mamę przed chwilą na korytarzu. Ja mówię, aha. Ona mówi, no i porozmawiałyśmy chwilę. Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział mi o tym, że twój tata jest poważnie chory? Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział mi o tym, że są takie a takie doświadczenia w domu? I ona totalnie o tym w ogóle nie wiedziała. Wiesz, my jakby w ogóle nawet nie wpadliśmy na to, tak, żebym ja powiedziała o tym, że mój tata od 5 lat ma bardzo poważną chorobę, tak, bo mój tata był uzależniony od alkoholu, no i niestety poszło to w takim kierunku, że ciało musiało w pewnym momencie pokazać to wszystko. No nie należało to do przyjemności, tak, bo tam, wiesz, marskość wątroby, tak, żylaki przełyku i tak dalej. My na to w domu też musieliśmy niestety patrzeć. Wiesz, mimo tego, że mój tata ogólnie był cudowną osobą jako człowiek i wiesz, i taką naprawdę, jak teraz go wspominam, to miał dużo naprawdę fajnych takich cech, to jednak nie radził sobie z pewnymi rzeczami, tak? No i wiesz, jak ona to usłyszała, to po prostu zapaliła jej się lampka i ona wchodząc do mnie jeszcze raz do pokoju powiedziała, to jest nic innego, ty masz po prostu nerwicę. To jest twoja psychika, która w ten sposób próbuje odreagować te wszystkie emocje, które gdzieś tam latami się kumulowały. I to teraz próbuję w jakiś sposób po prostu się uwolnić, wyjść. Mało tego, wiesz, teraz ja to już rozumiem też lepiej, tak, że to było po prostu przekierowanie czegoś, czego ja na poziomie emocjonalnym na tamten moment nie byłam w stanie rozwiązać, nie byłam w stanie sobie emocjonalnie z tym poradzić. Przekierowanie problemu na ciało, tak, żeby tą uwagę skierować gdzie indziej, nie? Taki trochę, wiesz, moduł przeżycia, tak bym powiedziała nawet, nie? Także wiesz, tutaj po raz pierwszy miałam takie doświadczenie, gdzie zobaczyłam, jak właśnie umysł, emocje mogą wpływać na twoje ciało. I wiesz, co było ciekawe? Ciekawe było to, że samo dostanie diagnozy spowodowało, że zaczęły mi puszczać dolegliwości. Ja w ciągu 3 miesięcy byłam tak naprawdę poprzez uświadomienie sobie tego, co mi jest, czyli wtedy takie, wiesz, ulga na zasadzie, kurczę, to nie jest żadna poważna choroba, ja mogę sobie z tym poradzić. Ja wtedy po raz pierwszy zetknęłam się też z homopatią, wiesz, na chwilę, bo szukałam już innych alternatyw. Pamiętam też, że zapisałam się z moimi przyjaciółkami ówczesnymi, z którymi mieszkałam też na aerobik, tak, bo ona mi też zasugerowała, że ja muszę po prostu się zrelaksować, odpocząć, odprężyć, przekierować uwagę, tak. Więc też wprowadziłam sobie takie aktywności i w ciągu 3 miesięcy ustępowały mi wszystkie dolegliwości bez jakichś dodatkowych leków czy jakichś interwencji lekarzy. Puściło wszystko. Nawet 1,5-roczne zapalenie pęcherza. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Okej.
I w którym w ogóle co studiowałaś w międzyczasie? Wiesz co, to jest w ogóle, myślę, że ja się trochę minęłam z tym wszystkim, co zaczynałam i co miałam w planach. Bo generalnie, wiesz, jakbyśmy wrócili do tego momentu, kiedy ja byłam w Toruniu, to ja studiowałam administrację i prawo, tak? Więc ja w ogóle miałam zupełnie inne aspiracje. Też to kiedyś studiowałam, no widzisz. Niestety. Niestety, wiesz, ja z tego też coś wynoszę, wiesz, ja wychodzę z założenia, że pewne rzeczy później wykorzystujesz w innych pracach, które wykonujesz, nie? I to była taka moja pierwsza ścieżka, ale co się wtedy zadziało, wiesz, jak ja już rozwijałam trochę swoją karierę w Polsce i poszłam w zupełnie innym kierunku, bo już na ostatnim roku swoich studiów pracowałam w telekomunikacji, jeszcze wtedy. I tam miałam takie też fajne, wiesz, fajny team, mogłam się rozwijać, tak, mogłam sobie pracować jakby w zupełnie innych rzeczach, no i to był mój plan, nie? Ale w międzyczasie miałam kredyt studencki też, wiesz, także pojawiła się koleżanka, która zaproponowała wyjazd do Holandii. No i jak sobie tak to przekalkulowałam, no to myślę sobie, kurczę, jakbym tak wyjechała na rok i bym zarobiła te pieniądze, to bym mogła z nimi wrócić, spłacić ten kredyt i po prostu zacząć sobie na czysto, tak? I nawet mogłabym wrócić do tej swojej starej pracy, nie? Więc taki był mój plan. Tak też zrobiliśmy wtedy z obecnym moim chłopakiem, z tamtejszym chłopakiem, a obecnym mężem teraz. Więc wyjechaliśmy tutaj do Holandii z planem rok, 1,5 roku maksymalnie wracamy do Polski. Jestem tutaj już 16 ponad lat, także widzisz, historia trochę potoczyła się inaczej. No i tutaj nawiązując, wiesz, jeszcze do twojego pytania, jak ja w ogóle się zetknęłam z EFT, bo tak od tej historii do wyjazdu do Holandii, tak, w bardzo krótkim czasie nawróciły mi różnego rodzaju dolegliwości, jak tutaj przyjechałam, ponieważ miałam bardzo dużo stresowych sytuacji tutaj. Myślę, że dużo osób może się w tym rozpoznać też przyjeżdżając pierwszy raz do Holandii, czyli wiesz, wspólne mieszkanie z różnymi ludźmi, miejsce pracy to samo, gdzie masz zaoferowane miejsce zamieszkania, więc czujesz bardzo dużą zależność, że jak coś pójdzie w pracy nie tak, to nie masz mieszkania za chwilę, albo odwrotnie, więc wiesz, tam było dużo stresu, bardzo dużo takiego stresu związanego z konkretnie jedną osobą, która z nami mieszkała, tak, więc mi zaczęły odzywać się znowu dolegliwości psychosomatyczne. I tym razem był to... Nie, tym razem był to żołądek, tak, więc jakby żołądek tutaj był numer 1, bo to też jest bardzo charakterystyczne, wiesz, w psychosomatycznych dolegliwościach, że one sobie tak wędrują po ciele. Czyli rzadko wracasz realnie do tych samych dolegliwości. Tak, trochę loteria może to nazwać. Tak, to jest takie trochę, wiesz, wędrowanie, ale ja już teraz też lepiej to rozumiem, tak, i wiem, że tak naprawdę nic dziwnego, że to był żołądek. I teraz rozumiem też, dlaczego to była taka część ciała i dlaczego ona reagowała, bo przede wszystkim, wiesz, gdzieś tam w nurtach, w których ja pracuję, no było to związane z kobietą. Więc jakby tutaj ta część ciała mi się też bardzo mocno odezwała, no było to związane z lękiem, strachem, żalem i tak dalej, więc wiesz, pojawiły się bardzo takie duże dolegliwości właśnie żołądkowe. Oczywiście zaczęła się wędrówka znowu do lekarzy tutaj w Holandii, tak, no bo no kurczę, no nie wiem, na początku myślisz, że zatrułam się, może coś zjadłam, może coś tam, tak, jeszcze wtedy wiesz, w ogóle nie rozpoznawałam tego, to może być powiązane z tym, co miałam wcześniej, nie, tylko szukałam oczywiście jakichś takich, wiesz, prostszych wytłumaczeń tej sytuacji. No ale wiesz, 3 tygodnie, 4 tygodnie, 6 tygodni, 7 tygodni, dostajesz jakieś leki i tak dalej, nie przechodzi ci, cały czas się czujesz niefajnie, jest ci niedobrze, mdli cię, jest ci słabo, nie możesz jeść, tak, i tak dalej. No i co, ja sobie tak funkcjonowałam z tymi dolegliwościami, radząc sobie po prostu, wiesz, jakimiś kroplami żołądkowymi, jakimiś herbatkami ziołowymi, jakimiś lekami. To pomagało? Wiesz co, myślę, że to tak troszeczkę łagodziło mi pewne dolegliwości, no bo wiesz, ja byłam też przeświadczona jakby w swojej głowie, że to mi trochę pomoże, tak, więc jakby trochę pomagało, ale oczywiście nie likwidowało totalnie, wiesz, tych dolegliwości, które miałam. No i później ja tak sobie chodziłam z tym, myślę, około 2 lat. Oczywiście do tego też czasami dochodziły jakieś inne dolegliwości, tak? Wiesz, pojawił się na przykład w pewnym momencie jakiś taki dziwny lęk, niepokój we mnie, tak? Jeszcze wtedy oczywiście nie wiedziałam, że to były już początki ataków paniki. Teraz już dokładnie wiem, że to było to. Natomiast wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. No i wiesz, ja stwierdziłam, że ja chyba potrzebuję psychoterapii. Że ja muszę poszukać jakiegoś psychologa, żeby sobie w końcu poogarniać te sprawy związane z moimi rodzicami, z tym, czego ja doświadczyłam w domu, co widziałam, wiesz, to nie były łatwe rzeczy i tak dalej, więc usiadłam przed laptop i zaczęłam szukać, tak, z nastawieniem terapia, nie?
No i wiesz, szukając, wyskoczyło mi coś takiego jak psycholog dla Polonii. Myślę sobie, kurczę, okej, kto to jest, ale ta pani się znajduje w Ameryce, tapping, EFT, o co w tym wszystkim chodzi, no nie? Online sesje i tak dalej. I tak wiesz, zaczęłam sobie czytać o tym, że ludziom ustępują takie dolegliwości nawet w ciągu kilku minut, że to jest technika, która bazuje właśnie na psychologii, na medycynie chińskiej, tak? Ona jest takim zlepkiem, bym powiedziała, kilku rzeczy. Wiesz, ja sama to widzę trochę też jako właśnie taką psychologię poznawczą, połączoną z medycyną chińską. Do tego jeszcze, wiesz, dołożone oczywiście takie rzeczy jak praca z przekonaniami, tym, co jest w twojej podświadomości, więc to się wszystko gdzieś tam, wiesz, w jednym zamyka. Pracujesz na wszystkich poziomach, pracujesz na poziomie ciała, pracujesz na poziomie umysłu, pracujesz na poziomie podświadomości. I możesz pracować również na poziomie tego, co jest całkowicie nieuświadomione. Czyli gdzieś tam zapisane na przykład właśnie w twojej pamięci komórkowej i do takich rzeczy też można sobie właśnie tymi technikami dojść. Więc ja stwierdziłam, kurczę, dziwne to trochę jest. Też nie miałam wcale takiego, wiesz, od razu nastawienia, o wow, to mi pomoże. Byłam też do tego sceptycznie nastawiona. Tak ostrożnie, tak myślę sobie, ale myślę sobie, kurczę, ta pani też jest psychologiem, jest psychoterapeutą. Może ja sobie sprawdzę, zapiszę się na jedną sesję, no w sumie jak mi nie pomoże, to mi nie pomoże po prostu, tak? Dokładnie. Więc umówiłam się z nią na sesję wtedy online i zeszło do tematu moich rodziców, zaczęłyśmy od żołądka, tak? Pojawiły się pewne zdania, które ja powiedziałam, za tym poszły również emocje, nazwane pewne konkretne sytuacje i tak dalej. Ona mi ułożyła z tego tak zwaną rundę, bo my to nazywamy rundami i po 15 minutach ból żołądka mi minął. Więc ja po prostu, wiesz, siedziałam i ja myślę sobie, no nie boli mnie. Nie boli mnie, nie mam tych dolegliwości. I wiesz, jakby na początku ja jeszcze nie mając tej wiedzy, którą mam teraz, ja totalnie nie rozumiałam, wiesz, na czym to polega w ogóle, jak to możliwe i tak dalej, ale myślę sobie, kurczę, to działa, nie? I ja przez jakiś czas pracowałam z tą panią też, zresztą później też, wiesz, okazało się, że jak się szkoliłam sama, no to też nasze drogi się gdzieś tam też, wiesz, spotkały, bo to jest osoba, która do Polski jakby przyprowadziła tą metodę, tak? Więc to jest Kasia Dot i ja miałam u niej właśnie jako klientka wtedy sesję, a później już zaczęłam się coraz bardziej, wiesz, interesować tym w trochę innym kierunku, chociaż muszę powiedzieć, że wtedy EFT pomogło mi nie tylko w dolegliwościach, które miałam fizycznie, tak, i poukładać sobie też jakieś rzeczy w głowie, ale bardzo pomogło mi też w relacji, jednej z takich bliskich relacji moich, no chyba mogę powiedzieć z moją mamą, tak. Myślę, że gdyby nie wtedy te sesje i to, że ja mogłam pracować z takimi technikami i wiesz, te techniki mają to do siebie, że one w pewnym momencie jakby powodują, że ty masz zupełnie inne spojrzenie na pewne rzeczy. Jakby czyści ci się ten taki filtr, który ci wszystko zabrudza, nie? I patrzysz na przykład, wiesz, zaczynasz taką sesję, tak jak ja zaczynałam, z pretensjami, z żalem, złością, gniewem, poczuciem niesprawiedliwości i tak dalej, masą złości też, tak? Po czym, wiesz, kończysz taką sesję i ty patrzysz na tą osobę zupełnie inaczej. Ty masz taką otwartość w sobie, kurczę, chcesz inaczej wchodzić już w tą relację, nie chcesz już się kłócić, wiesz, nie chcesz już przenosić negatywnych emocji i tak dalej, tylko tak jakby naturalnie wchodzisz z zupełnie innymi emocjami, mimo że cały czas doświadczenie jest to samo, tak? Umówmy się, że wiesz, naokoło jest cały czas to samo. To nie jest nagle, że twoja mama się zmieniła i jej się coś tam, wiesz, polepszyło i tak dalej, Czyli nie. to chodzi tylko o twoje jakby postrzeganie tak, pewnych twoje rzeczy. postrzeganie, twoje emocje, które są do tego przede wszystkim podpięte, które są neutralizowane wtedy. Czyli wiesz, jeżeli nie ma emocji, w sensie takiej emocji gniewu, czy żalu, czy poczucia niesprawiedliwości i tak dalej, no to ciebie nie triggeruje. Jeżeli ta osoba nawet coś do mnie powie, tak, to mi nie przeszkadza usłyszeć tego, co ona mówi. Wiesz, po prostu dokładnie. Nie wywołuje cię to w tobie jakichś niepożądanych emocji, tak? Tak. Bo wiesz, na pewno znasz to też, no nie, bo to też jest w relacjach. Ja na przykład bardzo często też pracuję właśnie w tematach relacji, jeżeli chodzi o EFT, tak? Przecież wszyscy znamy ten moment, kiedy jesteś na przykład z partnerem albo z partnerką, tak? I rozmawiacie, jest okej, a w pewnym momencie ta osoba mówi jedno zdanie, albo jeden wyraz, albo spojrzy na ciebie w jakiś sposób, albo zrobi jakąś minę, albo chociażby chrząknie, nie tak? Tak? I ty w tym momencie tak jakby cię porwało.
nie? Jakby odpala ci się coś i po prostu ty jesteś, nie ma ciebie tutaj już. Ty jesteś gdzie indziej, nie? I jakby wiesz, te emocje wtedy do tego partnera czy partnerki, one są w ogóle nieadekwatne do sytuacji. My bardzo często, jak już później wychodzimy z tego momentu, to my mamy taki moment, kurczę, co się stało w ogóle, czemu ja tak zareagowałam, dlaczego ja zaczęłam krzyczeć na przykład, nie? Albo dlaczego ja na przykład zaczęłam przeklinać, jak ja tego normalnie nie robię, nie? I wiesz, i fajnie jak sobie to gdzieś tam już uświadamiamy, bo to jest też pierwszy taki krok do tego, żeby zauważyć, to nie jest adekwatne do tej sytuacji, przecież ja nie powinnam w tej sytuacji w ogóle tak zareagować, no nie? I wtedy zaczynasz trochę, wiesz, szukać, nie? O co w tym wszystkim chodzi. Natomiast jeżeli to jest nieuświadomione i wiesz, bardzo często my jesteśmy właśnie na automatycznym pilocie, czyli po prostu wiesz, no jak się kłócisz, no to kłócisz się codziennie, jesteś do tego przyzwyczajony, to się staje twoim standardem, po prostu my tak mamy, nie? Taka nasza relacja jest, no już tacy jesteśmy i do momentu, kiedy nie zacznie ci to naprawdę przeszkadzać, czyli nie zacznie to powodować, że inne aspekty twojego życia albo inne obszary zaczynają też kuleć, tak? No bo umówmy się, że przez jakiś czas skupisz swoją uwagę, okej, no tam relacja, no ale dobra, zawodowo radzę sobie świetnie, na przykład, nie wiem, fajnie się uczę i rozwijam i tak dalej, fajnie, tylko zawsze przyjdzie ten moment, kiedy zauważysz, że jednak te inne obszary też zaczynają mówi się kuleć. tak, że trzeba sięgnąć dna, żeby dopiero dostrzec to, że potrzebujemy jakiejś zmiany. Tak, myślę, że wiesz, każdy z nas ma swoje dno, nie? Jakby każdy z nas mógłby je sobie inaczej określić. Tak, ja się też z tym zgodzę, że jesteśmy akurat takimi, wiesz, istotami, bym powiedziała, na tej ziemi, które jednak częściej uczą się przez doświadczenie cierpienia i kryzysu, niż przez doświadczanie błogości i czegoś przyjemnego, nie? Albo jak szukamy na przykład już tej przyjemności, to mamy tendencję do szukania tej przyjemności na zewnątrz siebie, czyli właśnie, wiesz, jakieś rzeczy typu alkohol, narkotyki, ale nie tylko, wiesz, bo ja też bardzo często pracuję na przykład z klientami, którzy mają, wiesz, takie uzależnienia typu, które na pozór by się wydawały, no nie ma problemu, tak, pracoholizm na przykład, tak, albo tam gram sobie kilka godzin dziennie. Nie? No dobra, ale tam jest partnerka, która cały czas zwraca uwagę, że to nie jest fajne, nie? Więc w pewnym momencie, wiesz, dochodzisz też do takiego momentu, czy tobie zaczyna to też na tyle w relacji przeszkadzać, wiesz, ta partnerka, która stoi nad tobą i zrób coś ze mną, tak? Bo fajnie by było mieć tą twoją uwagę, albo zaczynasz krzyczeć, tak? Zaczynają się kłótnie, zaczyna się robić niekomfortowo, nie? No i teraz, wiesz, dla nas chyba najtrudniejsze ludzi jest to, i to widzę też codziennie w swojej pracy i wiem też z pracy z sobą, że my mamy taką tendencję do patrzenia na drugą osobę. To on, to ona, bo on taki, bo ona taka, bo gdyby on tego nie powiedział i nie zrobił, to ja bym wtedy tak nie zareagowała, a gdyby ktoś tam coś tam, to ja zupełnie inaczej. Więc wiesz, i to jest zupełnie normalne. Jakby ja tego też nie krytykuję, ja to też mam, ma to każdy, tak? Fajnie, kiedy jesteśmy już tego bardziej świadomi. Ja już jestem tego bardziej świadoma i na przykład, wiesz, już mam coś takiego, że nawet w swojej relacji, w swoim małżeństwie, wiesz, jak patrzę na to, jak kiedyś na przykład funkcjonowaliśmy, a teraz, to mimo tego, że są jeszcze trudne momenty dla nas, tak, że możemy się na przykład, wiesz, gdzieś tam nie zgodzić ze sobą na przykład, tak, albo nawet pójść bardziej gdzieś emocjonalnie w pewne rzeczy, tak, to wiesz, to my już mamy tą świadomość, krok do tyłu. Co tu się tak właściwie dzieje, nie? Bo ja już zaczynam czuć, że to nie jestem ja. Te odczucia, wiesz, cielesne ja już też lepiej obserwuję, tak? Ja już też zaczynam czuć na przykład, że jeżeli w klatce piersiowej ja czuję napięcie, jeżeli mój mąż na przykład coś do mnie mówi i ja już czuję, że tam się gotuje we mnie, tak? To ja już potrafię mojemu, wiesz, mężowi powiedzieć, wiesz co, weź chwilę, daj mi, tak? Żebym bo coś się zaczyna dziać. Ja chyba zaraz wybuchnę, nie? A kiedyś, wiesz, ja bym nie miała tego, tylko ta dźwignia by się od razu przechyliła. Dokładnie. Od razu by się przechyliła i też nie mówię, że czasami się też tak nie zdarzy, tak? Bo są jeszcze takie momenty, kiedy, wiesz, ja nie mam jeszcze wszystkiego przepracowanego i myślę, że nikt z nas nigdy nie będzie miał wszystkiego przepracowanego. Życia by nam zabrakło chyba. Dokładnie, wiesz, ja to zawsze nazywam w drodze, tak? To nie jest tak, że ty powiesz, ja już mam wszystko przepracowane. Wiesz, ja to obserwuję w swojej pracy, jak trafiają do mnie na przykład klientki, czy klienci, którzy są sami bardzo świadomi siebie, bo pracują też z ludźmi. Bo ja też, wiesz, pracuję na swoich sesjach na przykład, czy to z coachami, zdarzają się też psycholodzy na sesjach u mnie. Są też na przykład osoby, które pracują, nie wiem, w ustawieniach systemowych, wiesz, no jakby też na co dzień pracują z ludźmi, tak?
I można powiedzieć właśnie, że wiesz, no jak my jesteśmy tacy świadomi, pracujemy z innymi i tak dalej, no to przecież my wszystko mamy poukładane, nie? Ja bardzo często też słyszę od swoich klientów albo właśnie swoich kursantów: Jezu, ty to musisz mieć tak wszystko poukładane, że ty jesteś taka spokojna i tak dalej, nie? A ja mówię: słuchaj. Nic bardziej mylnego. Ja mówię tak, okej, wiesz, ja tutaj jestem w roli na przykład, wiesz, trenera EFT, żeby ciebie poprowadzić i tak dalej. Ty widzisz tutaj spokój, tak, bo taka jest tutaj też moja rola, żeby cię w tym poprowadzić. Ale ja mówię, wiesz, zapytaj się na przykład mojego męża, tak, jakbyś go kiedyś poznał, czy ja rzeczywiście zawsze jestem taka spokojna, nie? Wiesz, każdy z nas ma te swoje momenty. Myślę, że wiesz co, najważniejsze jest to, żeby te momenty uszanować, zauważyć i zaakceptować, że tak jest, że mnie może tam przenieść, że ja nie zawsze muszę się zatrzymać na czas. I fajnie, jak się ma też już, wiesz, na przykład partnera czy partnerkę, którzy też już zaczynają zauważać, że wiesz, że to ma sens, nie? Żeby tą komunikację między sobą zmieniać. Mają też tą chęć, żeby zacząć pracować ze sobą na przykład. Wiesz, ja mam to szczęście, że mój mąż jest na takim etapie, że też ze sobą pracuje, jakiś tam swoimi rzeczami, które też bardzo mocno gdzieś go, wiesz, triggerowały czy przeszkadzały mu w czymś i tak dalej. Więc my już mamy rozmowę też na trochę innym poziomie niż kilka lat temu, chociaż też sami rozpoznajemy, że czasami nas tam zakręci i poprowadzi, nie? Prowadzisz terapię swojego męża, czy robi on to na własną rękę? Nie, wiesz, ja nie prowadzę terapii mojego męża, ja pracowałam z moim mężem też na sesjach EFT, bo miał na przykład, wiesz, jakąś taką dolegliwość, która nagle go złapała rwa kulszowa, tak, że nie mógł się ruszyć, więc wiesz, no tutaj jakby pierwsza pomoc ja i wiesz, po 25 minutach zlikwidowaliśmy ten problem. Wiesz co, mój mąż na początku, ogólnie jak ja zaczęłam się stykać z EFT jeszcze jako klientka, tak, nie jako osoba, która pracuje tymi technikami, był taki też, wiesz, ostrożny, taki, wiesz, ty sobie to rób, ja popatrzę. Ale wiesz, no okej, ja mogę posłuchać o tym, co mówisz i fajnie, że to ci pomaga i tak dalej, ale by nie wchodził w to w ogóle, wiesz, dalej, jeżeli chodzi o to. Natomiast teraz ma też inne spojrzenie na to. Wiesz, ja pamiętam też ten pierwszy moment właśnie, kiedy on dostał tej rwy kulszowej. Pamiętam to jak dzisiaj, wiesz, kiedy mu zasugerowałam, co to może być i on do mnie mówi, nie, on sobie weźmie tabletkę, on się nasmaruje i tak dalej. Okej. Dobra, nie? Ja mówię, nie, no to nie, zrobiłam krok do tyłu, tak? Ale wiesz, jak już go tak przyszpiliło, że nie mógł się ruszyć, to przyszedł do mnie sam i mówi: słuchaj, znam Anita. Ten ból, też dokładnie. Miewałem nieraz. No wiesz, to parę rad mogę ci dać, dlaczego tak się dzieje. I generalnie rzecz biorąc, wiesz, znaleźliśmy ten źródłowy problem u niego, który był powiązany z konkretną osobą i konkretną sytuacją. Przepracowaliśmy tą sytuację i ból przeszedł, nie? Także to było też bardzo fajne, wiesz, zobaczyć swojego męża, który za mną później wędrował po domu i to jest niemożliwe. Ja mogę normalnie chodzić. Ty rób to, co robisz. Ty jesteś w tym naprawdę świetna, nie? Także wiesz, to było też takie śmieszne doświadczenie dla nas obojga, nie? Jakie w ogóle były twoje pierwsze doświadczenia z EFT? Czy to był kurs, czy to było szkolenie, czy jak nabyłaś tę wiedzę na temat tych technik i później zaczęłaś je wdrażać w życie swoje i innych wokół? Okej, no to tak jak ci mówiłam, najpierw jakby wiesz, realnie z trenerem, nie? Praca ze sobą i ze swoimi dolegliwościami, no i oczywiście następnym takim krokiem były książki, tak? Więc wiesz, zgłębienie sobie gdzieś tam poprzez książki właśnie, co to jest, na czym to polega, jakie to ma możliwości i tak dalej. No i później to jest też w ogóle bardzo ciekawe, że wiesz, w 2018 roku ja znalazłam gdzieś tam później ten swój stary dziennik, bo ja sobie też, wiesz, prowadzę czasami jakieś dzienniki, jakieś takie, wiesz, notatniki i tak dalej. I bardzo ciekawe było to, że w 2018 roku ja miałam zapisane na liście swoich celów zostać trenerem EFT. I to mnie w ogóle całkowicie umknęło. Wiesz, dopiero w 2020 roku to do mnie wróciło. Dlatego, że pojawił się kolejny objaw, ataki paniki u mnie, wiesz, i w tym momencie ja już wiedziałam, że ja muszę poszukać czegoś konkretnego. No ale oczywiście najpierw psychoterapia. 3 czy 4 miesiące psychoterapii, nic się nie zmieniało, więc ja już później zapowiedziałam swojej psychoterapeutce, że ja nie wiem, ale ja teraz jakoś przez przypadek natknęłam się na ten swój dziennik i mi się przypomniało, że ja chyba będę chciała do tego wrócić, do EFT. I pamiętam naszą rozmowę, kiedy ona nie wiedziała, co to są za techniki, tak? Ja mówię, nie wiem, ale mam wrażenie, że
ten nurt, w którym ty pracujesz jako psychoterapeuta i to, co ja teraz będę się uczyć, tak, bo ja się zapisałam wtedy, wiesz, online na szkolenia do dziewczyn, które robią te szkolenia w Polsce, no i to było online szkolenie, więc dla mnie idealnie, no bo ja będąc tutaj w Holandii mogłam je sobie spokojnie odbyć, nie musiałam nigdzie jeździć i mogłam sobie, wiesz, wszystkie te uprawnienia zdobywać, tak. Stwierdziłam, że no to się będzie chyba ze sobą gryzło, nie? Ona trochę też tam, wiesz, się zapoznała z tym, co to jest EFT, no i ustaliłyśmy, że okej, na tym etapie ja stwierdziłam, że jednak podziękuję i że spróbuję zrobić sobie właśnie ten kurs trenerski, jeżeli chodzi właśnie o EFT. Zapisałam się wtedy do Magdy Rąpalskiej, ona jest jedną z takich osób, która w Polsce bardzo, wiesz, jakby szerzy też EFT, jest w ogóle świetną specjalistką, jeżeli chodzi o to, moją nauczycielką, moim mentorem, moim superwajzorem też na ten moment, tak. I ja robiłam u niej najpierw właśnie ten pierwszy etap, bo to jeszcze kiedyś tak było, że miałeś pierwszy etap EFT, czyli wiesz, te wszystkie podstawy plus rozwinięcie tych wszystkich możliwości i technik. Tak? Tak, plus wiesz, no one to też bardzo porozszerzały, tak, bo one podokładały też ze swojego doświadczenia wiele rzeczy, czy z jakichś innych nurtów i tak dalej i gdzieś tam, wiesz, poszło to trochę głębiej niż to taka podstawowa procedura, no ale głównie skupiało się to właśnie na tym klasycznym EFT, tak. I my tam pracowałyśmy z koleżankami, wiesz, bo to polega na tym, że zdobywasz oczywiście jakąś tam wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim zdobywasz praktykę, tak? To są godziny pracy ze sobą nawzajem, gdzie siedzisz z koleżanką i przepracowujecie realnie swoje traumy, problemy, dolegliwości, doświadczenia. Taka praca w parach, powiedzmy. Tak, to jest tak, jakbyś pracował generalnie, wiesz, uczysz się pracy z klientem już tak naprawdę, nie? Tylko na swoich przykładach i przepracowujesz swoje rzeczy i obserwujesz, tak? Przy okazji masz tą możliwość obserwowania. Zmienia się, nie zmienia, jak ja się czuję, czego można doświadczać podczas takiej sesji, jak można się czuć, wiesz, jak te nasze mentorki to prowadzą, jak one w ogóle doszły z punktu A do punktu tego, wiesz, B i tak dalej. Bardzo dużo też takiej wiedzy psychologicznej, wiesz, mimo tego, że to nie jest tak nazywane, to ja mam wrażenie, że EFT to jest też w dużej mierze, wiesz, ustalenie też dobrze, co jest problemem, szukanie, co jest pod spodem i bardzo często ja widzę w swojej pracy czytanie między wierszami, nie? Także tu się zaczęło już takie, wiesz, moje trenowanie się w kierunku zdobycia uprawnień. Tak mnie to, wiesz, później wciągnęło i ja po prostu czułam się jak ryba w wodzie, że stwierdziłam, że ja chcę kontynuować i ja chcę zrobić ten drugi etap, czyli właśnie to EFT celular, tak? Czyli ta praca właśnie z pamięcią komórkową, gdzie tam już, wiesz, jest dużo pracy, może kojarzysz też, na pewno kojarzysz takie rzeczy jak wewnętrzne dziecko na przykład, tak? Albo pracuje się też często z jakąś lojalnością rodową, tak? Która może powodować, że nie możemy odpuścić danego problemu. No tam jest bardzo dużo takich, wiesz, głębokich procesów, w które można wchodzić. No i tutaj to już w ogóle mnie, wiesz, pochłonęło totalnie. Jakby, wiesz, coraz większa ilość książek, coraz większe zainteresowanie, wiesz, jak działa nasz mózg, jak działają przekonania, bo EFT jest tutaj też bardzo głębokie, jeżeli chodzi o pracę z przekonaniami. Więc emocje, przekonania, to mnie coraz bardziej zaczęło interesować, coraz więcej takiej literatury, coraz częściej ja zaczęłam też wracać do swoich takich prywatnych też, wiesz, aspektów, gdzie się okazało, że ja już myślałam, że coś miałam przepracowane, jak my to ładnie nazywamy, a tu się jednak okazuje, odpaliło mnie, nie? Więc wiesz, tutaj sobie też bardzo zgłębiałam takie rzeczy od strony psychologicznej, wiesz, te wszystkie też takie, ja nie lubię akurat nazywać tego DDA syndrom, nie wiem, jakiś mam taki trochę awers do tego, wiesz, nadawanie takich etykiet. Ja sobie zmieniłam tą nazwę, wiesz, wszyscy mówią na to dorosłe dzieci alkoholików, ja sobie zmieniłam trochę nazwę, mówię dzielne dzieci alkoholików. I takiej nazwy używam, więc wiesz, tutaj też właśnie takie zgłębianie cały czas swojego, ale też już poprzez pracę z klientami, bo nie ukrywam, że ja już w trakcie szkoleń odbywałam sesje, tak, z osobami, które jeszcze nie były wtedy płatnymi sesjami i tak dalej, wiesz, ale już gdzieś tam na przykład z koleżankami umawiałyśmy się poza szkoleniem na przykład, żeby sobie jeszcze tam jakieś rzeczy przepracować, doczyścić i tak dalej i w ten sposób ja się uczyłam szybciej, tak, mogłam gdzieś z koleżankami też nawzajem, zdobywałyśmy te umiejętności szybciej, do czego nas też nasze mentorki bardzo zachęcały ogólnie, nie, żeby dalej pracować właśnie z rzeczami, które na przykład podczas szkolenia się pootwierały, nie zostawiać tego,
tylko poza zajęciami się spotkać i po prostu dalej z tym pracować, nie? Czyli więcej takiej wiedzy praktycznej niż samej teorii, powiedzmy. Tak. No i moim zdaniem to jest najważniejsze, wiesz, jak masz tą praktykę, no to jesteś w stanie drugiej osobie szybciej pomóc, Jasne. nie? Jasne. Powiedz mi, czy masz jakieś swoje ulubione techniki EFT, które stosujesz najczęściej? No właśnie, widzisz, to jest też taki ciekawy temat, dlatego że tutaj kwestia jest taka, że jest coś takiego, wiesz, jak EFT klasyczne, my to nazywamy, tak? Czyli ta taka podstawowa procedura, którą myślę, że większość ludzi, jeżeli miała jakąś styczność z EFT, to jest właśnie to, co ludzie kojarzą. Czyli to jest ten jeden algorytm, tak? Nie wiem, czy ty kiedyś się spotkałeś z tym, widziałeś, jak to mniej więcej wygląda? Nie mam pojęcia. Okej, no to ja ci to opiszę w taki sposób. Tak jak już mówiłam, jest to też takie nawiązanie trochę do medycyny chińskiej. Wiesz, na przykład niektórzy chodzą na akupunkturę, tak? I tam się wbija igły na przykład w niektóre miejsca, które mają poblokowane emocje i one w ten sposób się odblokowują, uwalniają, tak? My używamy do tego palcy. I używamy stałego algorytmu, czyli mamy na swoim ciele tak zwane punkty meridianowe. Ja to czasami nazywam nie punkty meridianowe, tylko zakończenia układu nerwowego, bo mam wrażenie, że ludzie wtedy lepiej rozumieją, o czym ja w ogóle mówię do nich, tak? Więc my stosujemy kilka takich podstawowych, bo wiesz, kiedyś jak się rozwijało jeszcze na początku EFT, to było kiedyś TFT w ogóle i tam na każde jakby schorzenie czy zaburzenie był zupełnie inny układ, wiesz. Natomiast Gary Craig, który później właśnie wprowadził EFT, który jakby udoskonalił pewne rzeczy, trochę je pozmieniał, dopasował, zauważył, że tak naprawdę, kurczę, to nie chodzi o to, że każde schorzenie musi mieć inny algorytm, tylko ten jeden algorytm może działać przy wszystkim, nie? No i to jest właśnie ta stała sekwencja, wiesz, którą my znamy, czyli, no nie, mogę ci trochę pokazać mniej więcej o co chodzi, tak? Jest to punkt karate, więc tutaj masz jeden z takich meridianów, w którym my stosujemy, od niego zaczynamy tak zwane odwrócenie psychologiczne. 3 razy tutaj powtarzamy różne rzeczy, które klient nam komunikuje jako problem i co jest najważniejsze, to zakończenie, które tam jest, czyli z pełną akceptacją tego. Bo wiesz, ja na przykład się spotykam z osobami, które stosują też afirmacje, i na przykład ktoś mówi, kurde, no robię te afirmacje i one nie działają. Czasami mamy właśnie do czynienia z czymś takim jak, my to nazywamy odwróceniem psychologicznym, niektórzy mogą to też inaczej nazywać, ale generalnie chodzi o to, że wiesz, jeżeli ty na przykład realnie nie czujesz czegoś, tak? Czyli wiesz, nie wiem, uważasz, że jesteś brzydki, na przykład. I ja ci teraz powiem, no dobra, no to dzisiaj idź do lustra, patrz na siebie i powtarzaj sobie, że jesteś piękny i przystojny, no to stwierdzisz, no absurd. Chyba, żeby afirmacje zadziałały, trzeba mieć no jakby chęć, wolę, ale też wierzyć w to, że one pomogą. Tak, generalnie tak, ale widzisz, to co tutaj o krok do przodu ja widzę idzie EFT, to jest to, że właśnie my się liczymy z tym, że człowiek jest taki, że tam będzie opór. Że jak ja sobie stanę przed lustrem i ja tego nie czuję i powiem sobie, jestem piękna, jestem atrakcyjna, ale totalnie tego nie czuję, no to nie za bardzo ma to sens. Jasne. Nie? Więc tutaj właśnie jest ta część druga potrzebna do tego, żeby powiedzieć sobie, pomimo tego, że czuję się tak i tak i tak, to akceptuję to na ten moment. Nie? Jakby wiesz, nie ma walki z tym, nie ma takiego przepychania się z tym. No i później przechodzisz do kolejnych punktów, gdzie powtarzasz pewne zdania, czyli właśnie jakby opisujące twój problem, bo to tak naprawdę na tym polega, że opisujesz swój problem swoimi słowami, jak ty to czujesz, jak ty to widzisz, co to z tobą robi, jakie to reakcje wywołuje, jakie emocje, no bo tutaj generalnie przy EFT, jak sama nazwa mówi, techniki wolności emocjonalnej, kręci się wszystko tak naprawdę wokół emocji, tak? Bo to jest jakby ten zapalnik tego wszystkiego, co idzie za tym, nie? No i przechodzisz sobie na punkt brew, wiesz, to jest tutaj punkt bok oka, pod okiem, pod nosem, broda. Tutaj mamy kolejny punkt pod pachą i czubek głowy. Jak ktoś się z tym nie zetknął, to może to wyglądać nieco dziwnie. Ja zawsze sobie żartobliwie, wiesz, z klientami, którzy do mnie trafiają i są tak sceptycznie nastawieni, szczególnie mężczyźni, jak trafiają gdzieś tam z polecenia, to zawsze jest: dzień dobry pani Anito, ja chciałbym się umówić na sesję tego EFT, ale ja jestem sceptycznie do tego nastawiona, ja nie wierzę w takie rzeczy, no ale ja nie mam już wyjścia, więc ja się umówię, tak? I co jest fajne w EFT, że ty możesz przyjść do mnie najbardziej sceptycznie nastawiony na świecie do tego. I ja też mam narzędzia do tego, żeby poradzić sobie z twoim oporem, tak? Bo opór to też są przekonania. Czyli z jakiegoś powodu ty też masz w sobie przekonanie, że EFT nie działa.
albo że EFT to jest jakaś głupota, albo że EFT to jest jakaś magia, czary-mary i nie wiem, wymyślili sobie coś tam. Tylko, że wiesz, ja bym chciała też podkreślić, że EFT ma coraz więcej popartych badań klinicznych, tak? To nie jest coś tam, co sobie ktoś wymyślił, tylko to są naprawdę potwierdzone badaniami rzeczy, jest ich coraz więcej. Gdzie wiesz, gdzie na przykład ludzie zmagali się z bardzo ciężkimi rzeczami, takimi jak PTSD na przykład, tak, weterani wojenni i próbowano różnych technik, wiesz, jest takie badanie, które właśnie pokazuje, że oprócz EFT były też tam stosowane w grupach inne techniki i sprawdzali, jak spadł poziom stresu i jak zmieniło się, wiesz, jakby poziom życia, nastawienie do życia i tak dalej tych osób przy stosowaniu EFT oraz innych technik. Tam chyba jeszcze były takie techniki, wiesz, jak EDMR na przykład, czyli wiesz, te gałki oczne i tak dalej. Tam różne jakieś techniki były stosowane. Standardowa psychoterapia chyba też była w tym badaniu i tak dalej. No i co się okazało? Okazało się, że po 60-minutowej sesji EFT poziom stresu najszybciej spadał. Czyli na przykład, wiesz, zaczynałeś na skali naprawdę 100% stresu, zresztą my stosujemy też skalowanie od 1 do 10, gdzie klient podaje, wiesz, tą skalę tak intuicyjnie, bez zastanowienia i później właśnie poprzez tą skalę możesz sobie sprawdzić, co się zmienia, czy idzie do góry, czy do dołu, czy stoi. No i właśnie co było bardzo ciekawe, że EFT zbija bardzo szybko, wiesz, poziom kortyzolu, zbija bardzo szybko poczucie stresu i napięcia, więc ty masz coś takiego, ja to też obserwuję na swoich sesjach, że ludzie nie potrafią tego opisać czasami słowami. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do bycia w niepokoju, bycia w napięciu, bycia w takim stresie, w ciągłym takim gonieniu i tak dalej, że wiesz, w momencie, kiedy ty jesteś po sesji, nagle czujesz to dziwne coś w twoim ciele, czyli takie błogość, jest ci jakoś tak dobrze, jakoś tak spokojnie. I wiesz, jak ja pytam swoich klientów wtedy, jak się czujesz, to najczęściej na początku pada dziwnie. Ale ja zawsze dopytuję, ale to jest takie dziwnie dobrze, czy dziwnie źle? Czy to jest takie przyjemne dziwnie? Czy to jest takie jakieś nieprzyjemne i niekomfortowe dziwnie? No i wtedy, wiesz, najwięcej osób oczywiście, wiesz, mówi, no nie no, to jest takie fajne uczucie, w ogóle taki senny jakiś jestem, jakoś tak mi przyjemnie i tak dalej. Jakby w ogóle nie mamy tego rozpoznania, to jest stan spokoju, nie? To jest stan relaksu, to jest stan, kiedy ja nie jestem wyalertowany na wszystko i kiedy ja nie jestem cały czas w czujności, nie? Chyba odkąd rano otworzymy oczy, aż do pójścia spać jesteśmy w takim stanie czuwania, nie? Oj, myślę, że bardzo dużo osób, tak, że bardzo dużo osób i nawet nie jesteśmy tego świadomi, nie? Że ja myślę, że nawet kiedy śpimy. Wiesz, jak ja patrzę na większość swoich klientów, to też, nie? Nawet w stanie spania ludzie są niespokojni, wybudzają się, budzą się rano, są niewyspani, wiesz, ta jakość snu jest nijaka, nie? I to też bardzo często jest spowodowane tym właśnie, że nasz układ nerwowy jest całkowicie przestymulowany, przebodźcowany, nieuregulowany, no po prostu rozwalony totalnie. A to wiesz, ja też ostatnio właśnie czytałem, zobacz jak wyglądało życie nasze, znaczy no nie nasze, ale jak wyglądały ludzie nie wiem, 100 lat temu. Nie było wielkich miast, nie było takich bodźców, nie było internetu, telewizorów, no nie wiem, tego wszystkiego, co wokół nas się w tym momencie dzieje. Tak, ja myślę, że mieliśmy wolniejsze tempo. Życie było wiele spokojniejsze. Nie? Dokładnie, wolniejsze tempo. My nie goniliśmy wtedy w taki sposób. Ja myślę, że w ogóle też to, co mówisz, nie? Że my mieliśmy taki, ja bym nawet powiedziała, mimo że ja miałam wokół siebie, wiesz, różnych przyjaciół, którzy pochodzili z domów, które na przykład, nie wiem, finansowo lepiej sobie radziły, tak? A u mnie nie było wcale tak za ciekawie, ale my jakoś tych różnic tak nie widzieliśmy, wiesz, jakby między sobą. My potrafiliśmy razem biegać po podwórku, razem rozmawiać, razem coś tam robić i tak dalej. Jakby nie było napięcia z tym związanego, czy jakiegoś stresu, wiesz, to było takie naturalne wszystko, nie? A teraz w ogóle, wiesz, mam też wrażenie, że my ciągle coś musimy, my ciągle coś powinniśmy, bo trzeba tak, a nie inaczej, bo ktoś nam powiedział, że musisz to, musisz tamto i my naprawdę czasami próbujemy, wiesz, dotrzeć do jakiegoś standardu, nie zastanawiając się w ogóle, że to nie jest nasz standard, że to w ogóle nie jest to, czego my szukamy.
No i to są chyba te momenty, wiesz, gdzie nas Znaczy, życie to nie jest zatrzymuje. tak, że po prostu naśladujemy wzorce, które gdzieś zaobserwowaliśmy Też, w internecie chociażby? też, no bo wiesz, my też szukamy, myślę, swojej ścieżki, tak? Każdy z nas ma też te momenty, gdzie na przykład widzisz kogoś i myślisz sobie, o wow, ja też bym tak chciał, nie? Są to momenty inspiracji też, nie? No, tylko że musimy też pamiętać o tym, tak, bo mówię też ze swojego doświadczenia i doświadczenia swoich klientów, fajnie jest to sprawdzić, czy rzeczywiście jest to twoje, nie? Czy to nie jest czasem zbudowane gdzieś znowu na twoich jakichś przekonaniach albo jakichś głosach w twojej głowie, które nie są do końca twoje. Tylko wiesz, na przykład są właśnie z dzieciństwa, załóżmy, tak? Albo z okresu szkolnego, albo z okresu, kiedy byłeś nastolatkiem czy nastolatką, gdzie ktoś ci powtarzał na przykład, no jak się jest lekarzem, to i same profity, nie? I w tym momencie, wiesz, gdzieś ci się tam zapaliło, że to jest zawód ze statusem na przykład, tak? I idziesz tą drogą i nagle, wiesz, robisz wszystko i nagle się okazuje, kurczę, to w środku wcale nie wygląda tak, jak ja myślałam, że to wygląda. Dużo stresu, dużo tego, dużo tamtego. Wiesz, ja daję akurat przykład lekarz, tak? Ale to może być każdy inny dowolny zawód. I nagle sobie sprawdzasz, czy to jest rzeczywiście to, co ja chcę, czy mnie jednak ciągnie w trochę innym kierunku, no nie? Czyli tak jak ci powiedziałam na początku, wiesz, ja na początku bardzo silnie czułam w ogóle, że chcę zostać adwokatem, to było moje marzenie numer 1. Nie dostałam się na prawo, więc poszłam administracja i prawo, tak, bo wtedy miałam taką możliwość. Marzeniem było, żeby studiować w Toruniu, więc jakby to było dla mnie najważniejsze. Kończysz 4 lata studiów i nagle się okazuje, że wykonujesz zupełnie inną pracę, nagle wyjeżdżasz za granicę, interesują cię zupełnie inne rzeczy, no jeszcze tam próbujesz w tym kierunku, wiesz, bo ja też próbowałam, tak, tutaj w Holandii jakiś juridisch adviseur i tak dalej, wiesz, myślę sobie, to jest to, co mnie kiedyś kręciło, tylko że zobacz, my się zmieniamy, mamy już inną świadomość, ja już mam inną wiedzę, więcej wiem rzeczy, których nie wiedziałam wtedy i nagle się okazuje, że ja idę na ten egzamin i ja go celowo nie zdaję. Ja po prostu go nie zdaję, bo ja już siedząc na tym egzaminie czułam, że ja nie chcę w ogóle tą drogą iść. Po co ja się w ogóle zapisałam, wiesz, na to, nie? No ale fajnie jest to też zauważać i brać jako takie, okej, to teraz na ten moment już nie jest moje, może było kiedyś, ale jakby teraz ja szukam czegoś innego. Czyli warto kierować się intuicją? Na pewno, tak. Ja myślę, że my to mamy, wiesz, bardzo mocno wszyscy, tylko przy tym takim, wiesz, gonieniu za karierą, pieniędzmi, za tym takim statusem materialnym, którego my teraz bardzo mocno gdzieś tam też szukamy. Ja mam wrażenie też, że w ogóle, wiesz, teraz samorozwój stał się taki bardzo modny i ja jestem jak najbardziej za. Interesować się wszystkim, rozwijać się, wiesz, badać, co jest dla ciebie, co nie jest dla ciebie, skąd są pewne rzeczy, ale też z taką samoświadomością, że nie wszystkie ścieżki muszą być twoje. Nie wszystko, co widzisz na zewnątrz u kogoś, musi być tylko tym czymś pozytywnym i mam nadzieję, że dużo osób jest też tego świadome coraz bardziej, tak, że czasami też to, co widzimy w internecie, czy to, co widzimy, to są takie, wiesz, te lepsze nasze momenty, tak? To są te momenty, które my chcemy pokazywać, które chcemy gdzieś tam wynosić na zewnątrz, ale nie zapominajmy o tym, żeby też ludziom podkreślać, ja też mam te gorsze momenty. Bo wiesz, ja mam wrażenie, że ostatnio tworzy się taka trochę otoczka, że można być zawsze we flow, zawsze tylko i w szczęściu i radości i że jak ty już zdobywasz pewne umiejętności, to ty już po prostu nie masz w ogóle momentów, kiedy ty sobie siedzisz i myślisz sobie, po co to wszystko, nie? Każdy te momenty, myślę, ma. No nikt nie jest jak buddyjski mnich. Tak, oczywiście, wiesz, ja zawsze się śmieję czasami, jak rozmawiam z ludźmi i wiesz, jak mówię do kogoś, jak ktoś ci mówi, że się w ogóle nie złości i go nic nie irytuje i jakby, wiesz, wszystko bierze po prostu, tak brzydko mówiąc, na klatę, to ja bym uciekała, nie? Coś jest nie tak. No przynajmniej, wiesz, to jest moje zdanie, tak, że no każdy gdzieś coś, no czujemy coś, tak? Nie da się nie czuć niczego, nie? Znaczy da się nie czuć, jak się odetniesz od tego, tak? Jak się zdysocjujesz, więc ja też pracuję z takimi przypadkami. Czasami jest to konieczne, bo byśmy nie przeżyli pewnych sytuacji, ale fajnie też, wiesz, że coraz więcej ludzi to zauważa. A powiedz mi, jakie są najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się do ciebie
twoi klienci, pacjenci? Jakich nie ma. Mogłabym powiedzieć, jakich nie ma. Ale wiesz, generalnie rzecz biorąc, to na pewno jedną z grup osób, z którymi pracuję, to jest tematyka motywacji, zniechęcenia, apatii. Dlatego, że ja też, wiesz, tak jak mówiłam, pracuję jako trener języka niderlandzkiego, więc bardzo często mam do czynienia też na swoich kursach z osobami, które bardzo, bardzo chcą i nagle z niewiadomych im powodów odechciewa im się. Okay. Nie mogą się zmobilizować, Skąd nie mogą ja się do niczego zabrać. No, dokładnie, więc wiesz, to są też mechanizmy obronne nasze, które gdzieś sobie wytworzyliśmy. One mają sens i one mają jakieś tam, wiesz, głębsze podłoże, tak? Wiesz, nie będę się może aż tak zagłębiać w to, z czego to się bierze i z której strony rodzica to idzie. Ale generalnie rzecz biorąc, wiesz, jeżeli sam masz taki problem, to patrz tutaj bardzo mocno na męską energię, bo męska energia to jest motywacja, działanie, wiesz, takie podejmowanie działania od razu jak pojawia się pomysł na przykład, tak? Natomiast wiesz, jak się pojawia zniechęcenie, jak się pojawia właśnie apatia, ludzie często to sygnalizują jako ja tak bardzo chcę, ja wiem, że ja bym chciał, muszę coś zmienić albo musiałabym coś zmienić, ja to czuję, ale jak przychodzi co do tego zrobienia kroku, to ja nie potrafię. Ja po prostu wtedy ja wolę iść Netflixa obejrzeć, ja nagle wtedy po prostu nie mam siły, odchodzą mi siły w ciele. Ludzie tak dosłownie to opisują, tak? Ale to jest nic innego, wiesz, jak po prostu mechanizm autosabotażu, tak? Czyli tam są po prostu rzeczy pod spodem, gdzie my próbujemy się zabezpieczyć, żeby czasem nie dojść do tego momentu, kiedy na przykład będziemy musieli doświadczyć lęku przed porażką. Albo, co jest częstsze, o dziwo, lęku przed sukcesem. I za tym, wiesz, idą podłączone inne przekonania, tak? Które są nam też bardzo mocno wpajane, mam wrażenie, też w ogóle w naszej kulturze polskiej bardzo szybko, nie? Ja teraz, wiesz, niedługo będę miała też warsztaty właśnie w tematyce pieniędzy i właśnie takiej obfitości. Myślę dokładnie, że znasz bardzo dużo takich określeń, które my powtarzamy. Nie rosną na drzewach, ich się na ulicy nie znajduje, praca musi być ciężka i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobacz, jak to mocno już, nie? Albo na przykład takie coś, ludzie bogaci są zawsze nieprzyjemnie aroganccy, niefajni i tak dalej. Pierwszy milion trzeba ukraść. Na przykład. No i teraz wiesz, mając takie przekonania w sobie, no wiadomo, że z poziomu podświadomość ci powie, okej, no ale przecież ty nie chcesz być postrzegany jako ten niefajny, ten arogancki, ten, który ukradł, ten, który, nie wiem, doszedł do tego, bo ktoś mu to załatwił, tak? Więc w tym momencie co zrobi podświadomość? Będzie cię sabotować, tak? Czyli zrobi wszystko, żeby cię w działaniu zatrzymać, nie? Więc to jest pierwsza grupa, czyli wiesz, motywacja, właśnie zniechęcenie, lęk przed sukcesem, przed porażką. I tutaj wiesz, ja też odkryłam właśnie pracując jako trener językowy, że EFT jest po prostu niesamowitym narzędziem. Ja stworzyłam nawet całe warsztaty dotyczące nauki języka obcego, właśnie w oparciu o EFT, gdzie przepracowujesz wszystkie największe blokady, które nie pozwalają ci zrealizować tego celu, nie? Więc ja już miałam właśnie takie warsztaty na Zoomie 2 razy i taki warsztat jest też dostępny na dzień dzisiejszy w PDF-ie, za niedługo pewnie na jakichś nagraniach też, bo takie mam plany, bo widzę też, jakie zmiany nastąpiły, wiesz, u moich kursantów. No zresztą oni sami też to komunikują, tak? Druga grupa to są klienci, którzy przychodzą z konkretnymi dolegliwościami fizycznymi i chronicznym bólem. Czyli to jest ta grupa, która wiesz, konkretnie przychodzi z tym, nie mogę otworzyć ręki, bolą mnie plecy, od 20 lat nie jestem w stanie się ruszyć i nie mogę funkcjonować bez leków przeciwbólowych. To są właśnie ci klienci. No i tutaj EFT też pięknie, nie? Poprzez ciało jest w stanie pokazać tak naprawdę, co jest podłożem i co jest pod spodem. No i tutaj też pomaga mi właśnie nurt psychobiologiczny, czyli wiesz, czytanie z języka ciała. Nawet jak ludzie czegoś mi nie powiedzą i na przykład powiedzą mi tylko, jaką mają dolegliwość, to ja już bardzo szybko jestem w stanie polikować, jaki mógł być ten problem źródłowy, który przeniósł to akurat na tą część ciała, nie? No i ostatnia grupa, znaczy nie ostatnia, bo jest ich więcej, wiesz, ale taka ostatnia, która mi też wybija tutaj bardzo mocno, to są ludzie, którzy zauważają, że totalnie nie ogarniają relacji, nie? Więc na przykład jest to aspekt właśnie relacje, i w tym aspekcie chcą pracować. I myślę, że jeszcze taka bardzo charakterystyczna grupa, która się do mnie zgłasza, to są ludzie, którzy bardzo chcą rozwinąć na przykład swój interes, chcą zrobić coś w kierunku sukcesu,
rozwoju własnej firmy, Ale chcą cały czas przejść, stoją w miejscu. tak, i stoją w miejscu i nie wiedzą czemu na przykład, tak? Więc tam O. też wtedy badamy, wchodzimy i patrzymy, To ja co do tam tej jest. ostatniej bym się A zapisał. okej. Okej. No widzisz, każdy ma coś swojego, nie? Każdy gdzieś na jakiejś płaszczyźnie coś bardziej do niego przemawia, nie? Mhm. No. Też w sumie tak, z tego co mówiłaś, to myślę, że w każdej z tych grup jakoś bym Tak, się mógł odnaleźć. tak. Ja ci powiem szczerze tak, że EFT tak naprawdę ja, patrząc na swoją pracę, uważam, że EFT nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o tematykę. Ja pracuję też na przykład z grupami osób, które są uzależnione od czegoś, tak? I to naprawdę w bardzo taki ciężki sposób. Bo wiesz, są klienci, którzy są byli uzależnieni od alkoholu, tak, czy na przykład od narkotyków i na naprawdę ciężkich, którzy też w pewnym momencie chcą jakiejś zmiany. No powiem ci, że tutaj w aspekcie uzależnień EFT zaskoczyło mnie samą nawet, nie? Jakie można rezultaty z ludźmi po kilku sesjach mieć, nawet kiedy byli w takim, wiesz, kilkunastoletnim nałogu. Wiesz, pamiętam jak dzisiaj chłopaka, który do mnie trafił po 3-tygodniowym ciągu alkoholowym w bardzo złym stanie. On nie był w stanie tak naprawdę nawet ręki otworzyć. Po prostu jak trafił do mnie, to ta ręka była tak zaciśnięta. Miał też jakiś epizod psychozy wtedy, tak, i w ogóle czuł się fatalnie. I jakby wiesz, trafiając do mnie, powiedział, że albo ja mu pomogę teraz w tym momencie, albo będzie się musiał zamknąć w jakimś zakładzie, tak, bo on po prostu nie da rady, nie? Złapaliśmy wtedy 3 największe traumy z jego życia, takie wiesz, naprawdę bardzo ciężkie traumy. Jedna z nich była nawet zagrożeniem jego własnego życia. Uwolniliśmy wszystko to, co było pod te traumy, też wiesz, tam popodpinane, że tak powiem. Mam cały czas kontakt z tą osobą, także już ponad 3 lata nie piję alkoholu i to jest naprawdę, wiesz, mega, jak widzisz, że możesz takimi technikami pomóc w takich naprawdę bardzo ciężkich przypadkach, nie? Jak wygląda typowa sesja EFT z tobą? Czy to się odbywa online, czy wiesz co, stacjonarnie? Generalnie ja, jakby moją preferencją jest praca online, dlatego że nie ma potrzeby, żebym ja klienta czy klientkę miała gdzieś blisko siebie, ale tutaj będąc w Holandii, bardzo częsta sytuacja jest taka, że na pewno też wiesz, że często ludzie nie mają tutaj warunków do mieszkania oddzielnie na przykład, tak, albo mieszkają z jakąś grupą osób i chcą pracować ze sobą, no a jednak jak masz sesję EFT, to potrzebujesz tego miejsca spokojnego, żeby sobie usiąść i żeby sobie ze mną popracować, tak? Nie każdy ma tą prywatność i możliwość, więc ja udostępniam też klientom możliwość przyjechania do mnie akurat do szkoły, bo ja tam w szkole wtedy prowadzę sesję, bo wiem, że po prostu nie mają warunków w domu, albo na przykład zgłaszają się z problemem, który dotyczy osoby, która tam się znajduje. Okay. Więc wiesz, nie mieliby tej możliwości, żeby przeprowadzić ze mną w ogóle rozmowę, bo na przykład ktoś mógłby coś usłyszeć, tak? Więc wiesz, nie masz wtedy tej swobody rozmowy. Więc jak najbardziej ja udostępniam też moim klientom możliwość przyjechania do mnie osobiście. Okay. I teraz jak wygląda sesja? Zgłaszasz się do mnie z konkretnym problemem. Bardzo często jest tak, że my myślimy, że jak przyjdziemy sobie z tym konkretnym problemem, to my się tylko na tym skupimy i to jest na pewno to. Więc wiesz, jak klienci trafiają do mnie i mówią, moim problemem jest to ja już wiem, że to nie jest do końca ten problem, tak? No ale to już dochodzimy do tego stopniowo. Więc jak to wygląda? No najpierw taki wywiad, wiesz, ja muszę zadać też różne pytania, tak? Czyli ja bym mimo wszystko chyba porównała to trochę właśnie ten wywiad, robisz tak trochę też jak psycholog albo psychoterapeuta. No bo załóżmy, że zgłaszasz się do mnie na przykład, nie wiem, no właśnie lęk przed porażką, albo często zgłaszają się na przykład osoby, które mają fobię, załóżmy, społeczną, tak? Które boją się kontaktu z drugim człowiekiem, wiesz, zaczynają się stresować, są nieśmiałe, jąkają się, nie potrafią nad tym zapanować, tak? No to my to nazywamy problemem źródłowym, wiesz, musisz znaleźć ten problem źródłowy, kiedy u klienta, klientki zaczęło się w życiu pierwszy raz to odczucie właśnie tego blokowania, tego, coś się ze mną dzieje i tak dalej. Więc co w momencie, jak ktoś nie pamięta? Kiedy to się no zaczęło? właśnie, widzisz, to co w momencie? My mamy akurat taką możliwość przy EFT, ja to trochę nazywam taka EFT, to jest taka cebulka, tak? Czyli ona ci ściąga różne warstwy. Więc jeżeli klient powie mi nie wiem, no to ja zadam mu inne jeszcze pytania, tak? Albo jeżeli nie mam żadnego punktu uczepienia, no to zrobię mu rundę na nie wiem. I to go otworzy. Tak? Bo wiesz, to zadziała wtedy tak, że ta warstwa nie wiem, bo to też jest mechanizm obronny nie wiem, zejdzie.
I nagle na przykład w trakcie robienia rundy ze mną przychodzi konkretna sytuacja i konkretna osoba. Czyli wiesz, tam się robią po prostu powiązania, tak? Wiesz, no nic innego, wiesz, tutaj też neuronauka wchodzi w to, tak? Bo gdzieś tam te powiązania, wiesz, neuronalne są już, tak? I po prostu to do ciebie wtedy ty masz do tego dostęp, tak? Bo EFT ci pozwala właśnie wejść w tą reakcję relaksu, twój układ nerwowy się uspokaja, spada poziom stresu, uspokaja się twoje ciało, no i w tym momencie mamy dostęp do tego, co było tam, czego ty nie widziałeś przed tym, gdzie ci właśnie ten stres, to rozedrganie, te emocje, to wiesz, gdzieś tam przykrywało, tak? Więc najczęściej jest tak, że najpierw klient zaczyna, nie wiem, a później po na przykład zrobionej 5-minutowej rundce mówi, kurczę, to jest ta sytuacja, nie? Wróciło to do mnie. No okej, jak się czułeś w tej sytuacji, jakie były tam emocje, kto się tam znajdował, jakie zapachy, wiesz, bo to też mogą być zmysłowe jakieś aspekty sytuacji. Trzeba łapać generalnie wszystko. My to nazywamy aspektami. Czyli wiesz, tam są emocje, tam są reakcje na poziomie ciała, tam są zapachy, dźwięki, miny, wiesz, tam jest wszystko, tak? To odbierasz to przez wszystkie zmysły i jak najwięcej rzeczy staramy się złapać i EFT lubi konkrety, więc cały czas idziemy w kierunku tego, żeby konkretnie znaleźć tą sytuację, ten problem źródłowy, który to zapoczątkował. Powiedz mi, czy uważasz, że EFT jest bardziej skuteczne niż inne techniki? Jeżeli tak, to w czym i dlaczego? Jeżeli mogę tutaj mówić na swoim przykładzie, wiesz, tak jak już wspomniałam, tak, że ja na przykład miałam ten etap, kiedy próbowałam psychoterapii i tak dalej. Myślę, że to też pootwierało mi, wiesz, jakieś tam powiedzmy rzeczy, których nie byłam świadoma na przykład, tak? Tylko czego mi tam trochę zabrakło na tamten moment, takiego narzędzia, żebym ja też mogła sama sobie pomóc. Bo ja swoich klientów na przykład, wiesz, też uczę tych podstawowych procedur EFT do tego, że jeśli coś się zadzieje, na przykład jak będziesz w domu i tak dalej, to pamiętaj, że ty już nie jesteś sam, tak? Pamiętaj, że to nie jest tak, że ty już nie masz co z tym zrobić, tylko stosuj na przykład właśnie EFT, żeby się uspokoić, tak? I ludzie się tego stopniowo uczą. Zaczynają to po prostu traktować jako takie, wiesz, standardowe narzędzie, czyli tak jak kiedyś wziąłbyś, nie wiem, tabletkę przeciwbólową, bo cię plecy bolą, no to ludzie uczą się tego, że okej, czyli ja sobie usiądę i 5 minut sobie pomówię o tym, jaki ten ból jest, gdzie on się znajduje, za chwilę mi się przypomni, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ten ból mi i kiedy się pojawił, bo tam zawsze są konkrety. Tam są naprawdę zawsze konkretne sytuacje. Więc to, w czym uważam ja osobiście, że EFT jest lepsze od może jakichś tam innych technik i słyszę też od swoich koleżanek, które pracują w innych nurtach, które później właśnie stykają się z EFT na przykład na sesjach u mnie, to jest to, że one sobie nie zdawały sprawy z tego, że tak bezboleśnie można poradzić sobie na przykład z tak trudną sytuacją. Czyli wiesz, że nie rozwala cię totalnie emocjonalnie, bo EFT działa na twój układ nerwowy, oczywiście też uspokajająco jednocześnie, tak? Więc nawet jeżeli pojawia się jakaś mocna emocja, czy na przykład zaczniesz płakać, no to ty po minucie, po 2 minutach ona się robi coraz taka, wiesz, delikatniejsza, wygasa, delikatniejsza, jest bardziej zneutralizowana. Natomiast na przykład, wiesz, w takiej standardowej pracy, na przykład jak psychoterapia, to wydaje mi się, że no czasami, przynajmniej wiesz, ja wiem z własnego doświadczenia i też z doświadczenia innych osób, z którymi rozmawiam, oczywiście ja tutaj nie oczerniam psychoterapii, absolutnie, bo wiesz, ja na tym też bazuję, tak, ja też pracuję na pewnych rzeczach, które dzięki temu mogę odkryć, tak, w pracy z EFT, to tam czasami brakuje takiego narzędzia konkretnego, wiesz, takiego, żebym ja sama nauczyła się tej sprawczości, że ja nie za każdym razem jestem zależna od innej osoby. Więc ja bardzo lubię swoim klientom, wiesz, pomagać na sesjach, ale też uczyć ich jednocześnie, że nawet jak Anity tam nie ma, to ty sobie poradzisz, tak? Ty wiesz, od czego masz zacząć, ty wiesz, że możesz usiąść i nawet powtarzając sobie te myśli, które pojawiają się w twojej głowie, po prostu robić tą sekwencję. I tyle. I nie musisz nic więcej. No i to, co powiedziałeś, tak, jeżeli na przykład, wiesz, duża grupa osób, która trafia do mnie na sesję, to są też osoby, które mają tak zwane pozamrażane emocje, tak? Więc to są osoby, które często są na przykład zdysocjowane, odcięte totalnie od swojego ciała. Pamiętam, że kiedyś miałam klientkę, która w ogóle mi powiedziała, że ona nie wie, co to jest ból. Po prostu tak była podcinana od swojego ciała, że ona nic nie czuła. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli nie czujesz bólu,
to nie czujesz też radości, szczęścia, zadowolenia, to jest ta druga strona, nie? Więc jakby wiesz, ona była totalnie wtedy odcięta. No i właśnie EFT jest cudowne pod tym względem, że nawet jeżeli masz klienta, który totalnie nie czuje, który ma pozamrażane emocje, to w taki naprawdę bezpieczny sposób, stopniowo możemy zacząć wprowadzać klienta w to odczuwanie. I do każdego klienta oczywiście ja dopasowywuję, wiesz, tempo, żeby nie za dużo też, patrzę sobie, co jest w tym momencie wskazane, co nie, i dopasowywuję też różne techniki do różnych klientów, bo wiesz, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o to klasyczne EFT, to na przykład na moim kanale na YouTubie to jest to narzędzie, które ja daję ludziom na zewnątrz, ale na swoich sesjach ja najczęściej pracuję narzędziami EFT, które są głębsze, czyli nie klasycznym EFT, albo ewentualnie klasycznym EFT w połączeniu z innymi technikami, które są już najczęściej na zamkniętych oczach, tak? To nie jest tak, wiesz, że ja kogoś wprowadzam w hipnozę albo trans, nie, te osoby są świadome, one wiedzą, gdzie są, one wiedzą, co się dzieje i tak dalej. Chociaż jak podświadomość się czasami mocno oporuje, miałam też raz taką sytuację z klientką, to może się zdarzyć, że człowieka odetnie. Po prostu, wiesz, ktoś ci zaśnie, albo przez chwilę będzie miał takie wrażenie dezorientacji. Gdzie ja jestem, po co ja jestem, w ogóle wiesz. I oczywiście z tym można sobie też poradzić, ale dopasowywuję narzędzia do potrzeb klientów. Okay. Ile mniej więcej sesji wymaga przeciętny klient, pacjent? Różnie. Czasami ktoś przychodzi, problemu, tak? Czasami ktoś przychodzi, wiesz, na przykład z jakąś dolegliwością konkretną. No i po jednej sesji po prostu dolegliwość znika, super, nie musimy się spotykać więcej, bo akurat tej osobie chodziło o to, tak? Chciała się pozbyć migreny na przykład. Z problemami natury psychicznej, powiedzmy, bo to pewnie wychodzi też coś innego w trakcie. Wiesz, co ciekawe jest, że nawet jeżeli masz te na poziomie ciała, to i tak pracujesz w sesji tak naprawdę z tymi rzeczami, które są na poziomie mentalnym, psychicznym, psychosomatycznym i tak dalej, no bo tam też coś to zapoczątkowało, też jest powód, dlaczego akurat twoja głowa, a nie coś innego. Ale tak, tutaj widzisz takie najszybsze, namacalne efekty, w sensie takim, że widzisz, był ból, nie ma go, tak? Czasami oczywiście też, wiesz, niektóre bóle są chroniczne, ktoś chodzi z tym kilka lat, więc trzeba trochę tak ten ból pogonić, nie? Po ciele, bo on ci będzie przechodził na przykład, wiesz, z dołu pleców do góry i tak dalej i tak sobie go śledzisz podczas sesji. Najczęściej wtedy na koniec sesji ludzie czują ulgę, ale czasami jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie właśnie z konkretnym problemem o podłożu na przykład właśnie takim mentalnym, tak? Czyli na przykład ktoś zgłasza się do mnie właśnie, boję się ludzi, nie wychodzę od roku z domu, tak? Biorę leki, ale mam ataki paniki i tak dalej. I widzisz, już tutaj się pojawia, zobacz ile rzeczy, nie? Ataki paniki, lęk przed wychodzeniem z domu. Później musisz też szukać, kiedy ten pierwszy lęk się pojawił, od czego to się zaczęło w ogóle, no bo na pewno nie od razu bałeś się wychodzić z domu, tam były już wcześniejsze sygnały, które pokazywały, że coś się dzieje, nie? Tylko że my mamy ludzie też taką, wiesz, super tendencję do nie jest jeszcze tak źle, jeszcze funkcjonuje, jeszcze pracuję, jeszcze coś tam. Ja wiem też, jak ja miałam ataki paniki, to wiesz, dopóki mnie nie dopadł taki atak paniki w domu własnym, gdzie ja po prostu na omacka już, wiesz, z telefonem szłam i szukałam pomocy, bo mówię, muszę się zapisać szybko na jakąś psychoterapię i tak dalej, bo ja nie dam rady. I ja też wtedy jeszcze nawet nie wiedziałam do końca, co to jest, wiesz, tak naprawdę co się ze mną dzieje, tylko ja miałam takie uczucie, jakby po prostu mnie odrealniało, mi się w głowie kręciło, mi było słabo. No i wiesz, jeżeli ktoś się zgłasza z czymś takim, no to ja wiem, że to będzie troszkę dłuższy proces, tak, bo tam są różne sytuacje, które my to nazywamy aspektami, które są pod to podpięte, ale też nie zawsze, wiesz, bo czasami jest tak, że ja założę, pewnie trzeba będzie ze 4 sesje, a to się nagle okazuje, że przy pierwszej sesji złapaliśmy to, co trzeba było. Że teraz zdarza się tak, że klient przychodzi z takim problemem, a to się okazuje, że jest wszystko jakby ze sobą też połączone. Tak, i wtedy masz efekt domina, ja to nazywam, nie? Czyli wiesz, dotkniesz na przykład jednej kwestii, ona była problemem źródłowym i nagle widzisz, że tu mi się już też wyłączyło, tu mi się wyłączyło, tu mi się wyłączyło, nie? I jakby już nie mam tego na żadnym z tych płaszczyzn, nie? Okej. A czy zdarzają ci klienci bez sprecyzowanego problemu? Tak, ktoś przychodzi i nie wie w ogóle o co chodzi. Wiesz, zdarzają się i to jest bardzo często grupa męska, która przychodzi na zasadzie takiej,
znaczy może nie do końca, że nie wiedzą co, oni przychodzą najczęściej właśnie z takim nic mi się nie chce. No i ta partnerka nad tą głową, która ciągle mówi, że coś by się przydało zmienić i tak dalej, bo ludzie mi komunikują, ale ja już też sam widzę, że ja no po prostu nie mam energii, tak? Idę do tej pracy, tam daję radę, wracam do domu i po prostu jakby mnie ktoś odciął, nie? No i tam też, wiesz, stopniowo sobie po prostu pracujesz w kolejnych aspektach, no i tutaj bardzo często, zresztą to praktycznie we wszystkim, z czym się pracuje, no niestety, bardzo często te drogi prowadzą do rodziców, nie? Także tutaj jakby są często właśnie kopiowane jakieś zachowania, które na przykład, wiesz, kilkanaście lat temu powiedzieliśmy sobie ja nigdy nie będę tak robić, ja nigdy nie będę taki sam i nagle się okazuje, że kurczę, jest podobnie, nie? I to oczywiście też bez żadnego obwiniania, wiesz, rodziców, bo oni to też tak jakby, wiesz, każdy to skądś dostał, tak? Więc my mamy o tyle dobrze, że po prostu jesteśmy bardziej świadomi już pewnych rzeczy i że mamy ten dostęp do narzędzi, do informacji, czego nasi rodzice nie mieli. Jasne, w przypadku naszych rodziców to już było, oni to przejęli od dziadków, dziadkowie od pradziadków i tak dalej. To już było po prostu przekazywane takie utarte schematy, powiedzmy, z pokolenia na pokolenie. Tak. Widzisz, tutaj na przykład jeżeli chodzi o EFT i te takie głębsze techniki właśnie z pamięcią komórkową, kiedy ja pracuję, to bardzo często jest też tak, że wiesz, ktoś się zgłasza na przykład z jakąś emocją, tak? Miałam raz dziewczynę, która zgłosiła się z taką po prostu mega niekontrolowaną złością w stosunku do swojego dziecka. Nie, wiesz, na zasadzie fizycznej, ale po prostu ona czuła, że w środku, gotowała jak to się. dziecko coś robiło, tą konkretną sytuację opóźniania czegoś, no to po prostu jakby coś nią zawładnęło, nie? No i ją to przestraszyło, tak? No bo myśli sobie, kurczę, to jest tylko dziecko, a ja reaguję w taki sposób, nie? I wiesz, dopóki pracowałyśmy na podłożu tego, że jest to jej złość, to tak nam to znikało i wracało. W momencie, kiedy weszłyśmy technikami w pamięć rodową, to się nagle okazało, że to jest ten sam schemat, który miała mama, że to jest ten sam schemat, który miała babcia i nagle, wiesz, ty nie musisz nawet tych swoich przodków znać i rozpoznawać, bo tam po prostu intuicyjnie cię prowadzi. Nagle się okazuje, że to był po całej linii pociągnięty problem. I w momencie, kiedy uwolniłyśmy to po linii rodowej, jak dziwnie by to dla niektórych brzmiało, no ale to trzeba też trochę, wiesz, doświadczyć tego, jak to działa może dziwnie brzmieć, ale zupełnie normalnie w praktyce się odbywa, tak? To dopiero wtedy złość ustąpiła całkowicie i trwale, bo nie była jej po prostu. Także nie wiem, czy z czymś takim się już spotkałeś, że pewne emocje mogą nie być nasze. Dlatego fajnie coś ciekawego się dowiedzieć. Mhm. Skąd w ogóle pomysł na naukę niderlandzkiego, holenderskiego? Jakoś to nazwa holenderski bardziej. Chodzi ci bardziej o to, skąd pomysł na to, żeby uczyć tego języka? Tak. No zobacz, skąd pomysł? Znowu idziemy tą samą drogą, czyli sama się kiedyś tego języka uczyłam. Sama obserwowałam. Podziwiam. Ja nie. O, widzę, że masz jakieś takie nastawienie na... Tak. Zapraszam na sesję. Ale generalnie rzecz biorąc, zobacz, nastawienie jest tak naprawdę tutaj też najważniejsze, nie? Bo to jest znowu ta praca z przekonaniami, emocjami i tym, jak doświadczamy czegoś. Mi się po prostu nie podoba ten język. Okej, ja też tak kiedyś mówiłam, że mi się on nie podoba. I to była też moja taka, wiesz, warstwa ochronna przed tym, że jak coś jest dla mnie trudne i niewygodne i niekomfortowe, to lepiej się w ogóle z tego wymiksować, nie? Ale powiem ci szczerze, że tak, mnie generalnie język niderlandzki na początku też wcale nie pociągał, wiesz, jak ja tutaj przyjechałam, to też miałam takie wrażenie i takie momenty, znaczy wiesz, jakby jasnym było dla mnie to, że ja się tego języka będę uczyć, dlatego, że ja byłam osobą, która zawsze lubiła kontakt z ludźmi, zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi i nagle znajdując się w pracy, ja nie rozumiem, co oni mówią. Oni się wkurzają na mnie, że ja nie rozumiem. Zdarzały się sytuacje, jakieś takie, wiesz, takie zapalniki konfliktowe, bo ktoś się z kimś na przykład nie zrozumiał językiem ciała. Więc ja bardzo szybko, bo ja już chyba tutaj, wydaje mi się, jak byłam 2-3 tygodnie, to już sygnalizowaliśmy wtedy z moim mężem, że my chcemy uczyć się tego języka i że w ogóle nie bierzemy pod opcji takiej, że my się uczyć go nie będziemy. Posługiwaliśmy się wtedy językiem angielskim, ale jakby naturalnym było wejście w język holenderski, mimo tego, że był dla nas trudnym językiem, tak?
Zresztą w ogóle jakbyś mnie kiedyś kilka lat temu zapytał, czy ja w ogóle będę się uczyć języków obcych, to bym ci powiedziała, gdzie tam. W ogóle wyjazd za granicę to nawet nie? A zobacz, jak życie prowadzi, nie? No i teraz tak, w momencie, kiedy ja zaczęłam uczyć się języka, wszyscy naokoło zaczęli mi mówić, kurczę, ty to jakoś tak szybko łapiesz, nie? Tylko, że wiesz, to moje szybkie łapanie to nie było to, co ludzie myślą, musisz mieć talent do języków, tak? To jest też w ogóle przekonanie, z którym bardzo często ze swoimi kursantami pracuję, ono jest bardzo ciekawe, musisz mieć talent do języków. Ja go nigdy nie miałam, tak? Ale co miałam? Determinację i wytrwałość w dążeniu do celu. Chyba nie ma czegoś takiego jak talent do języków. Nie ma, to jest przekonanie. To jest przekonanie. I teraz zobacz. Przecież przyjeżdżając tutaj ja na przykład, tak, i moja koleżanka, my zaczynamy na tym samym etapie. Ona nie zna holenderskiego i ja nie znam holenderskiego. Ale różnica między nami jest taka, że ja po pracy fizycznej, bo ja tutaj też pracowałam w fabrykach na początku, tak, szłam i się uczyłam, mimo tego, że byłam zmęczona, mimo tego, że mi się nie chciało. A na przykład moja koleżanka tego nie robiła. No i teraz widzisz, jednej osobie idzie to lepiej, a drugiej osobie idzie to gorzej. Najłatwiej jest powiedzieć, nie, a ta ma talent, a ta nie. Nie, myślę, że inwestycja czasu i twojego zaangażowania to jest to, co cię tam pcha do przodu. I to jest też bardzo często to, co ja staram się uświadamiać swoim kursantom. Wy wszyscy startujecie z tego samego pułapu. To nie ma tak, że ktoś jest bardziej zdolny, ktoś jest bardziej inteligentny, albo ktoś ma właśnie talent, tak? Nie, bo zauważ, że nawet w sporcie jest bardzo często tak, że na przykład masz dwie osoby, jedna ma tak zwany talent, tak? Wszystko jej tak łatwo przychodzi i nagle w tym momencie ta osoba tak się zachłyśnie tym swoim talentem, że robi sobie stop w tym wszystkim. I masz osobę, która, na pozór by się wydawało, że nic z tego nie będzie, ale ona codziennie, po kilka godzin, z determinacją, tak? Coś robi, dąży do czegoś i nagle się okazuje, że tym topowym sportowcem jest która osoba? Ta, która codziennie przez kilka lat z tym takim celem przed oczami, ja tam kiedyś będę stał, jest tą osobą, która dochodzi do tego momentu. Czyli wiesz, ta wizja, którą ty masz, tak, w głowie. Zresztą na marginesie ja też z tym bardzo często właśnie pracuję przy EFT i ze swoimi kursantami, nie? Czyli wizualizowanie i wizja tego, gdzie ty chcesz się znaleźć z tym językiem za kilka lat. Jak ty chcesz się czuć i tak dalej, nie? To jest bardzo ważne. Bo też pamiętajmy o tym, że nasz mózg, to już na pewno też wiesz, nie odróżnia rzeczywistości od tego, co sobie wyobrażamy, tak? Więc jeżeli ja sobie będę wyobrażać, że ja po holendersku czuję się pewna siebie, poznaję wspaniałe osoby, będę sobie to wyobrażać, zamykać oczy, podpinać pod te emocje, to będę czuć aż w swoim ciele, to prędzej czy później znajdą się środki, znajdą się osoby, znajdą się rzeczy, które mnie w tym kierunku będą prowadzić. W którym momencie wpadłaś, żeby połączyć właśnie naukę języka z EFT? I jak stosujesz EFT do nauki języków obcych? Już ci mówię. Obserwując swoich kursantów, którzy przyjeżdżali do mnie na kursy języka niderlandzkiego i na przykład wchodzi do ciebie ktoś, kto ma lat 50 albo 40 i nagle widzisz, jak zmienia się jego język ciała. Czyli wiesz, przed wejściem do sali osoba była wyprostowana i tak dalej. Po wejściu do sali widzisz osobę przykuloną, trzęsące się ręce, zestresowaną, nie mogącą się skupić. Jakby totalnie, wiesz, ja mówię coś do tej osoby, a ją jakby odcinało, nie słyszy mojego pytania, jest niespokojna i tak dalej. Więc ja zaczęłam obserwować swoich kursantów. Bardzo często miałam też coś takiego, że jak ktoś był w grupowych kursach, to ja już wiedziałam, która osoba nie pojawi się na kolejnych zajęciach. Jakby czytając język ciała, reakcje, to co mówiła i tak dalej. W pewnym momencie, wiesz, jak sama stosowałam już później EFT, to myślę sobie, kurczę, to byłoby genialne narzędzie do tego, żeby pomóc ludziom poradzić sobie właśnie z tym stresem, z tą niepewnością, z tymi wszystkimi takimi przekonaniami na swój temat. Ja jestem za głupia, to jest dla mnie za trudne, ja się tego nigdy nie nauczę. Wiesz, ja miałam nawet taki okres, że ja czasami się śmiałam do moich kursantów, jak oni wchodzili do mnie i ktoś zaczynał takie zdanie: to jest niemożliwe, żeby nauczyć się tego języka. Na marginesie mottem mojej szkoły jest sprawić, żeby niemożliwe stało się możliwym. I generalnie rzecz biorąc, myślę, że to też nie jest przypadek, że takie motto szkoły mam. I wiesz, patrząc i obserwując, zaczęłam myśleć sobie, jak to było u mnie kiedyś.
I nagle przypomniałam sobie te wszystkie sytuacje, kiedy na zewnątrz ludzie widzieli, że ja się szybko uczę, że ja ten język przyswajam, tak? A ja sama w środku. Bałam się gdzieś zadzwonić. Bałam się wejść do urzędu i coś powiedzieć. Wpadałam w panikę, czy ja sobie poradzę, czy ja się dogadam. Stres podczas rozmowy z innymi osobami, wiesz, idziesz na rozmowę o pracę po holendersku i po prostu nie możesz spać, nie? Bo nie wiesz, czy dasz radę. Więc wszystkie tego typu rzeczy, które później rozpoznawałam też w swoich uczennicach, kursantach, czy właśnie osobach, które do mnie się zgłaszały, no i stwierdziłam, kurczę, zaryzykuję i zacznę ludziom trochę opowiadać o tym EFT. Więc to, co zaczęłam, robić, to w swoich segregatorach, ponieważ ja tworzę swoje programy językowe, ja nie pracuję z książkami, tylko właśnie pracuję na bardzo takich praktycznych i dopasowanych do potrzeb ludzi kursach, które sama tworzę, bo tego też mi kiedyś zabrakło, więc wiem dokładnie, czego ja szukałam i znaleźć kilkanaście lat temu nie mogłam. I staram się też słuchać, swoich kursantów, tego, czego oni potrzebują, i wpadłam na pomysł, że ja to umieszczę w segregatorach. Po prostu. I jeżeli ktoś będzie chciał się z tym zapoznać, to o tym przeczyta i ewentualnie nawiąże do tego, coś powie o tym, zapyta, dopyta i tak dalej. Ja to zrobiłam na ostatniej stronie segregatora. Pamiętam, jak dzisiaj jednego z moich uczniów, który w ogóle jak trafił do mnie na kurs i wysłał do mnie maila, to jego mail brzmiał mniej więcej: jestem beznadziejnym przypadkiem, próbowałem już w różnych szkołach, ja się chyba do tego nie nadaję, czy pani mnie przyjmie, bo dostałem w barze pani numer telefonu, a słyszałem, że pani przyjmuje przypadki beznadziejne. Więc ja się uśmiałam bardzo, jak zobaczyłam tego maila, ale myślę sobie, no oczywiście, zapraszam, nie? Dla mnie nie ma przypadków beznadziejnych. Ja wychodzę z założenia, że każdy kursant potrzebuje bardziej indywidualnego podejścia, nawet jeżeli to są kursy grupowe, to ja też zawsze zachęcam swoich uczniów i uczennice do tego, żeby na przykład po lekcji, czy jak znajdą gdzieś tam przestrzeń i chęć, nawet zadzwonili do mnie, tak, i powiedzieli, jak to wygląda z ich perspektywy, czego dodatkowo by potrzebowali i tak dalej, więc jak najbardziej jestem na tak wtedy. No i ten uczeń, który właśnie dostał ten, mój segregator z programem, siedział sobie z kolegami wieczorkiem, i sobie rozmawiali. No i jeden z jego kolegów złapał ten segregator, tak, i zaczął go wertować. Niektórzy mają taką tendencję, że od razu do końca chcą zobaczyć, co tam jest, nie, co będziemy robić. I on tak patrzy i mówi do niego: ej, ty weź ty się swojej nauczycielki zapytaj o to, co tutaj na końcu jest zapisane, nie? No i on dopiero wziął ten segregator w ręce. Ja myślę, że akurat ta osoba będzie dokładnie wiedzieć, o kim mówię, bo on cały czas jeszcze gdzieś tam u mnie się pojawia i na warsztatach i jest na zajęciach. On przyjechał i w grupie wtedy mieliśmy zajęcia i on właśnie pierwszy zadał pytanie. I to, co do mnie powiedział, to mówi: ej, Anita, w ogóle ta informacja to powinna się znajdować na stronie numer 1, a nie na samym końcu, nie? To mi pokazało, że jednak są też osoby, które będą otwarte na to, żeby usłyszeć, co to jest, żeby spróbować, tak? Nawet jak tego nie znają, czy nigdy się z tym nie zetknęli. No i oczywiście, tam była grupa, więc różne zdania i różne podejście, tak? I ja jestem też jak najbardziej za, każdy ma prawo do swojego zdania. I pamiętam też drugą osobę, która była w grupie, która podeszła do tego bardzo sceptycznie, która podała mi w ogóle, w nawiązaniu do języka zupełnie inny problem. Czyli powiedziała do mnie: no, to jak to tak działa i to tak na wszystko ma działać i pewnie to jest do niczego jak na wszystko, to ja boję się jeździć autem. I ty pewnie mi w tym nie pomożesz, nie? I ja wtedy pamiętam, że powiedziałam do niej: słuchaj, to przyjdź do mnie na sesję, jeżeli ja ci nie pomogę, ja ci oddam pieniądze za tą sesję. No i oczywiście, ona chętnie przyjechała na tą sesję i to jest teraz jedna z osób, Mireczko, pozdrawiam cię, która mnie teraz sama reklamuje, więc generalnie jak ktoś słyszy o EFT i tak dalej, ona teraz jeździ sama, nie boi się, w ogóle przepracowuje bardzo dużo fajnych rzeczy też ze sobą, jeżeli chodzi o język, to jest zupełnie inna osoba niż była u mnie na początku i bardzo fajnie jest obserwować te różnice i dostawać też właśnie ten feedback, od swoich kursantów, którzy mówią: to połączenie to jest to, czego my potrzebujemy, nie? Tego nam brakowało w innych szkołach, bo to często też słyszę w taki sposób. To odnośnie tego motta, co mówiłaś, ja mam tu fajny cytat. Carl Gustav Jung, bądź Young: dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Dokładnie.
A ty też użyłeś bardzo ciekawego sformułowania, zanim zaczęliśmy, nie wierzę w przeznaczenie. Zobacz, wybierasz cytat z tym samym wyrazem. Przeznaczenie? Nie. I znowu interpretacja, nie? Jak każdy z nas widzi przeznaczenie. No, każdy z nas może zupełnie inaczej to interpretować. A zobacz, cały czas ten sam wyraz, nie? Tak jest. Powiedz mi, jakie w ogóle materiały polecasz do nauki języka holenderskiego, niderlandzkiego? Wiesz co, ja w ogóle taką jeszcze rzecz, o której nie wspominałam, to powiem Ci tak, że ja jestem też teraz w trakcie certyfikacji, takiej ogólnoświatowej certyfikacji, to się nazywa Neuro Language Coaching, czyli to jest bazujące właśnie na coachingu, na neuronauce i na tak zwanej przyjaznej nauce dla mózgu. Czyli znowu, wiesz, wszystko się zakleszcza. Czyli to, co ja EFT robię, jakby też w tym aspekcie potwierdza mi wiele rzeczy, które wiedziałam i robiłam intuicyjnie. Teraz właśnie badania naukowe wszystko pokazują, że mózg uczy się najlepiej wtedy, kiedy jest w stanie spokoju, tak? Relaksu, nie stresu, nie? I co mi się bardzo, wiesz, tutaj podoba w tej koncepcji, której ja się uczę i mam nadzieję, że już niedługo będę też certyfikowanym. Przepraszam, że ci przerwę, to ma coś związanego z falami mózgowymi, czy... No to się wszystko do tego też sprowadza, tak, że wiesz, no musisz utrzymać mózg po prostu spokojnym, tak, i coraz więcej osób pojawia się, wiesz, które mówią właśnie, i to jest też moja obserwacja przez ostatnie lata pracy właśnie z językiem niderlandzkim, z ludźmi, że wiesz, co z tego, że ty chcesz na przykład się uczyć języka, nawet bardzo, bardzo chcesz tego, tak? Jeżeli na przykład trafia do ciebie kursant, który bardzo chce i na trzecich zajęciach mówi ci, kurczę, ja tak chcę, ale ja mam teraz tyle problemów osobistych, tak? Że ja będę musiała zrezygnować. Ja nie jestem w stanie się skupić. Ja nie jestem w stanie w ogóle się skupić na tym, co ty mówisz do mnie i tak dalej. Wiesz, ja mam akurat ten plus już teraz, że moi uczniowie na tyle są swobodni przy mnie i czują się na tyle bezpiecznie, tak? Że ja też wiedzą, że jakby ta część jest do zaopiekowania się u mnie też, nie? Więc czasami jest tak, że my, wiesz, zmieniamy kierunek w sensie takim, że okej, to najpierw skupmy się na sesjach EFT, nad tym, żebyś ty poczuł ten spokój, poczuł to odprężenie, poczuł, że jest przestrzeń na tą naukę, tak? Czyli żeby twój mózg po prostu się uspokoił. I dopiero później wrócicie do... I wtedy idziemy dalej z nauką, tak? Bo wiesz, scenariusz byłby taki, że ta osoba by po prostu zrezygnowała i tyle. Jasne. Dopóki by się znowu coś nie poukładało, tak? A za chwilę i tak ci się coś będzie działo, na przykład w życiu prywatnym. I znowu powiesz, okej, bo znowu mi się coś dzieje, muszę zrezygnować. No i to jest właśnie taka niekończąca się opowieść u wielu osób. Dlatego ja staram się jednak uświadamiać ludziom, że to nie chodzi tak naprawdę o to, żebyś ty miał dogodny moment w życiu na to, żeby się uczyć języka, tylko żeby sobie stworzyć właśnie ten taki, wiesz, przyjazne środowisko do nauki języka. No i tutaj właśnie, wiesz, ja staram się to też w pracy ze swoimi kursantami robić i wprowadzać i tutaj jeszcze dodatkowo właśnie to, co teraz kończę, mi na to pozwala, że zaczynamy też odkrywać, tak, w nauce, że jeżeli ty dajesz swojemu kursantowi autonomię, czyli dajesz mu prawo do decydowania o tym, jak on chce się uczyć, bo teraz mi zadałeś pytanie, jakie materiały są najlepsze, tak? I wiesz, kiedyś, ja oczywiście też ci mogę powiedzieć, co obserwuję, tak, co działa, co nie działa i tak dalej, co lepiej działa, wiesz, ja na przykład, tak jak ci powiedziałam, nie pracuję z książkami, to jest naprawdę sporadyczna rzecz, jeżeli ewentualnie prowadzę jakieś kursy w firmach i ktoś sobie tego zażyczy, tak, ale raczej firmy też już dają mi wolną rękę na zasadzie, okej, wchodź ze swoimi programami, ktoś był zadowolony, więc my się nie wtrącamy. I widzą też wtedy, wiesz, szybkość nauki, skuteczność nauki i tak dalej. Więc to, co ja na pewno obserwuję, ludzie muszą się uczyć praktycznych rzeczy. Rzeczy, które sami uznają za rzeczy przydatne dla nich. Wiesz, jeżeli ty na przykład przyjdziesz do mnie na kurs niderlandzkiego i ja zacznę ci uczyć na przykład przyimków, tak, miejsca, i będziemy się uczyć na zdaniach. Kot leży pod stołem, wisi na lampie i tak dalej, to niewiele z tego zapamiętasz. I niewiele wykorzystasz z tego w praktyce. Czyli tak? trzeba to połączyć z tym, co daną osobę interesuje? Tak, też szukać tego, co interesuje, jak lubią się uczyć dane osoby. Ja też takie pytania bardzo często zadaję swoim kursantom. Szukaj swojego sposobu, właśnie gdzie cię tam ciągnie, co cię interesuje, gdzie cię odpycha, gdzie cię nudzi, bo niestety nuda to też jest bardzo duży powód tego, że rezygnujemy z nauki języka, tak? No bo jeżeli jest za nudno i nic się nie dzieje, no to wiesz, to my się bardzo szybko stwierdzimy, że to nie jest to, czego ja szukam, tak? To nie jest to, co mnie interesuje.
Dlatego tutaj jak najbardziej szukanie też swoich sposobów nauki, to co się sprawdza. Wiesz, jedna osoba powie ci, uwielbiam słuchać muzyki po holendersku i uczę się z tego bardzo dużo. Super. Więc ja mogę wtedy też spojrzeć, jak ja mogłabym ci tam pomóc, tak, w ten sposób właśnie, albo jaki to jest styl nauki, gdzie ja mogłabym ci też pewne rzeczy powprowadzać, które szybciej przestymulują twój mózg do tego, żeby rzeczywiście praktycznie zapamiętywał i trwale zapamiętywał, tak? Natomiast wiesz, jeżeli ja już na przykład, wiesz, jakbyś się mnie zapytał, czy ja jestem nauczycielem niderlandzkiego? Nie, ja nie jestem nauczycielem niderlandzkiego, ja jestem trenerem językowym, to też jest troszkę co innego niż nauczyciel holenderskiego, tutaj też certyfikowanym w Holandii, ale za niedługo mam nadzieję, że będę też właśnie TAL coachem, tak? I będę te dwie rzeczy ze sobą też łączyć, plus te, które też stosuję, czyli właśnie większa autonomia, większe zaufanie do kursanta, że on dokładnie wie, czego potrzebuje. Że poprzez zadawanie mu na przykład właśnie jakichś pytań, ciekawość, tak, co go interesuje, co go nie interesuje, co lubi, czego nie lubi i tak dalej, my możemy obydwoje osiągnąć więcej w tym procesie, niż kiedy ja na przykład, wiesz, powiedziałabym do kogoś, no to teraz będziesz się uczyć w taki i w taki sposób, innej opcji nie ma, albo tak, albo jak ci się nie podoba, no to trudno i tak dalej, wiesz, no to od razu wchodzisz w taki opór i w ogóle co to ma być, no nie? I teraz wiesz, można to też podzielić na takie dwa aspekty, wiadomo, że jest inaczej, jak masz zajęcia 1 na 1 z kimś, i to jest takie bardziej płynne, możesz to oczywiście szybciej dopasować, szybciej rozpoznać potrzeby danej osoby i tak dalej, i wiesz, co w sytuacji, kiedy masz kursy grupowe, nie? I tutaj ja też wychodzę z założenia, że mimo tego, że są to kursy grupowe, ja wiesz, maksymalnie ogólnie robię grupy naprawdę 10-osobowe, to już jest maks, tak? Żeby się móc też, wiesz, przyjrzeć temu, czego ci uczniowie potrzebują ode mnie, żeby to jakoś tak też, wiesz, ładnie ubrać w całość, żeby każdy z nich rozumiał, o co mi chodzi. Wiesz, to jest czasami taki moment na zajęciach, kiedy na przykład podchodzisz do tablicy i coś zapisujesz i już widzisz, że 3 osoby ci kiwają głową. Aha, dobra, 3 osoby już wiedzą, o co mi chodzi, a reszta 7 siedzi i patrzy się dalej na ciebie. No i teraz, może muszę wprowadzić jakiś ruch, jakiś dźwięk, jakiś przykład sytuacji, jakiś obrazek, jakie coś tam. Kolejne 3 osoby znowu zaczynają klikać. Już teraz wiemy, o co chodzi, no nie? A ktoś inny potrzebuje jeszcze czegoś innego, żeby mu kliknęło, nie? Więc to nie jest też tak, że to też ja powtarzam zawsze swoim kursantom, że jesteście w grupie, jakby nie ma sensu, żeby porównywać się z innymi w grupie, tak? Bo to jest tylko hamujący proces. Musimy pamiętać o tym i to nie ma nic wspólnego z inteligencją, podkreślam. To też są naukowe badania, które potwierdzają, tu nie chodzi o żadną inteligencję danej osoby. I to jest to, co ja teraz też, wiesz, tak bardzo praktykuję u siebie na zajęciach, czyli takie zaufanie też do moich kursantów, że oni to mają gdzieś w głowie, tak? I niech oni sobie tego poszukają i tak dalej. Czy właśnie gdzieś tam wykorzystają to, co już w nich jest i niech zobaczą, że to jest, tak? Bo to też wtedy bardzo motywuje do tego, żeby iść w tym procesie dalej. I uwierz mi, że naprawdę mam bardzo dużo kursantów, którzy byli przekonani, że tego języka się nie nauczą. Nie ma takiej opcji. A teraz sami śmiejemy się na zajęciach. Kurczę, jakbyś mi to powiedziała teraz rok temu, że ja teraz w tej 10-osobowej grupie jestem tą osobą, która najczęściej się odzywa, ja bym w życiu nie uwierzył, czy nie uwierzyła, nie? Także jeżeli chodzi o materiały, to wiesz, praktyczne rzeczy, które jesteśmy w stanie wykorzystać w pracy, czy na co dzień, to, co na dany moment jest twoją potrzebą, szukać tego, co lubimy, tematyki, którą lubimy, czyli na przykład, wiesz, ja teraz sobie szlifuję znowu angielski, tak? I jak to robię? Oglądam podcasty, bo ja uwielbiam oglądać podcasty o danej tematyce, więc oglądam podcasty i to mnie kręci i to powoduje, że ja zaczynam sobie go odświeżać i się go uczę. Więc szukać po prostu też swoich metod i też nie opierać się na czymś takim, i to też zawsze ja podkreślam swoim kursantom, to nie jest tak, że jak oni przyjeżdżają do mnie na zajęcia, to ja jestem ta wszechwiedząca. Ja też się od nich uczę. Obserwując, patrząc, a ktoś mi też może jakąś ciekawostkę podpowie, to nie jest tak, że jestem encyklopedią chodzącą, która wszystko będzie wiedzieć. I cieszę się bardzo, że jestem też, wiesz, takim trenerem językowym, który nie ma czegoś takiego, że jak na przykład uczeń o coś zapyta, i ja bym musiała to na przykład sprawdzić, czy doprecyzować, żeby mieć 100% pewność, czy ja dobrze myślę, i nie mam z tym problemu. Wiesz, tak jak niektórzy na przykład reagują od razu, kiedyś ja doświadczałam czegoś takiego na swoich zajęciach, jak ja byłam, wiesz, uczniem, a miałam nauczycielkę, ja zadawałam pytania, nie teraz. Czegoś takiego ja na swoich zajęciach, wiesz, nie preferuję, dlatego że to może bardzo zamknąć tą osobę w ogóle już później na cały proces nauki. Jakby, wiesz, nie jest ważne to, co ja chcę wiedzieć. To, co mnie interesuje, w ogóle zostało, to jest głupie, nie?
Więc nawet takie coś może spowodować, że ci się osoba w grupie zamknie całkowicie na proces nauki. Więc ja staram się podchodzić, wiesz, teraz na wszystkich płaszczyznach do tego i swoje materiały na ten moment też zmieniam trochę, wiesz, jakby poprawiam, zmieniam, dokładam pewne rzeczy, bo ja też cały czas się uczę nowych rzeczy, cały czas się szkolę, jak mogę pomóc im lepiej i cały czas gdzieś tam patrzę, co jeszcze jest lepiej działające, co można by było zrobić, żeby ten proces przyspieszyć, nie? Okej, przechodzimy w takim razie do drugiej części. Ty mniej więcej kojarzysz, na czym to polega, to już nie będę wyjaśniał, bo w każdym podcaście wyjaśniam widzom. Magiczne pytania. Tak, magiczne pytania. Możesz odpowiedzieć na nie jednym słowem, jednym zdaniem, jak ci tam pasuje. O, ciekawe, co do nie mnie mamy przyjdzie. żadnego limitu czasowego, także... Okej. Dobrze. Co cię motywuje każdego dnia? Co mnie motywuje każdego dnia? O, tu mogę kilka wymienić. Mój pies. To był mój w ogóle pierwszy nauczyciel emocjonalny. Jakiego masz psa? To jest pies 6 ras. O, wow. Także wiesz, mieszaniec totalny, który bardzo szybko mi pokazał w ogóle właśnie, co jest w środku mnie. Był bardzo trudny na początku i miałam z nim bardzo dużo pracy. Zresztą do tej pory jakby on jest dla mnie takim też informatorem, pokazywaniem pewnych rzeczy i tak dalej, bo jest bardzo takim wrażliwym psiakiem. I myślę, że też nie bez powodu do mnie trafił, więc na pewno mój pies, moja praca, chęć pomocy innym ludziom, pokazania im, że pewne rzeczy nie muszą być takie trudne, jak nam się wydaje i że warto skorzystać czasami z pomocy osoby, która jest parę kroków przed nami. Okej. Jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie? Oj kurczę, trudno powiedzieć, bo jest ich kilka, wiesz. Takim moim bardzo, bardzo dużym marzeniem, tak żebym sobie mogła u ciebie od razu też intencje wypuszczać, to jest na pewno, chciałabym kiedyś w przyszłości mieszkać w takim miejscu, wiesz, ja nawet mam to zwizualizowane, ja to nawet na telefonie noszę i mam na swojej tablicy też i tak dalej. Taki domek, nie za duży, gdzieś przy lesie, blisko natury, gdzie mój pies i marzeniem jest jeszcze w przyszłości jeden pies, będą sobie, wiesz, biegać i tam sobie żyć i ja tam ze swoim mężem i też spełniająca się zawodowo, bo tą wizję zawodową też gdzieś tam mam jakąś. Natomiast właśnie bardziej w takim kierunku zawodowym to chciałabym pokazać ludziom, jakim narzędziem jest EFT, jeżeli chodzi też właśnie o takie tematy jak nauka języków obcych, motywacja, takie uczucie zastoju. I z tym bardzo bym chciała właśnie zapoznawać ich i pokazywać, jaki to ma potencjał. I na pewno to, co jest też takim drugim, wiesz, odnóżkiem tego, od jakiegoś czasu już na pewno noszę się z takim pomysłem też właśnie, żeby wyjść do ludzi z większą ilością materiałów online, takich, wiesz, albo jakichś webinarów, albo właśnie jakichś takich lekcji też, tak, niderlandzkiego, w połączeniu też z innymi narzędziami, które będą powodować, że ten proces nauki będzie przyjemniejszy, sprawniejszy, skuteczniejszy, trwały. Okej. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? I to nie jest pytanie dla mnie. A wiesz czemu? Czemu? Dlatego, że ja nie mam ulubionego miejsca w Polsce i ja jestem w ogóle bardzo rzadko w Polsce. Ja mam wiele ulubionych miejsc poza Polską. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Myślę, że to, że w ogóle jestem, wiesz, na tym etapie, na którym jestem, że robię takie rzeczy, jakie robię, że widzę drogę przed sobą. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała mieć tytuł? Bo dzisiaj nawet w rozmowie z tobą wcześniej padło takie określenie. Wydaje mi się, że tytułem byłoby W drodze. Czy masz jakieś rytuały, sposoby, techniki, które pomagają ci być produktywną i zmotywowaną? No i tutaj się nie zaskoczę, bo numer 1 to jest u mnie EFT. Mało tego, wiesz, ja mam swój kanał na YouTubie i sama stosuję swoje rundy. Okay. Dlatego, że jeżeli tego ktoś by nie wiedział, to pamiętajmy też o tym, że jeżeli ja używam swojego własnego głosu do afirmowania, robienia rund i tak dalej, to jest jeszcze mocniejsze niż słuchanie kogoś innego na przykład, tak? Więc ja jak najbardziej pracuję z własnymi rundami.
Dodatkowo też poprzez oddech, wiesz, lubię też sobie odbywać na przykład sesje oddechowe u mojej koleżanki, bądź pracuję sobie sama też poprzez oddech w domu. Ale powiem Ci szczerze, że tak bym powiedziała medytacja, ale jednak nie, dlatego że z medytacją mam takie doświadczenie, że medytacja nie jest dla wszystkich. Taka, wiesz, medytacja ogólnie pojmowana. I tutaj na przykład, wiesz, ona się u mnie nie do końca sprawdziła, dlatego że jak masz na przykład zaburzenia lękowe, tak jak ja kiedyś miałam i tak dalej, to ona mnie jeszcze bardziej nasilała, nakręcała i tak dalej, więc tutaj też tak bym przestrzegała przed tym, żeby też właśnie nie iść od razu za tłumem, tylko tak trochę sprawdzać, nie? Jak ja się czuję po pewnych rzeczach, ale jest od tego taka, wiesz, bym nazwała bardziej to właśnie praktyką takiej uważności, w połączeniu z EFT, czyli wiesz, ja łączę medytację z EFT. Nie robię samej medytacji, zresztą na moim kanale też można znaleźć takie nagrania z moich warsztatów, gdzie medytacja jest połączona z EFT. Okej. Ciekawe połączenia. Sprawdza się szczególnie, wiesz, widzę po moich klientach i osobach, szczególnie osób, które mają problemy ze skupieniem, osób, które czują taki niepokój, jak zaczynają medytować. To jest to naprawdę świetne, no bo tutaj przekierowywujesz, nie? I wtedy to zupełnie inaczej się odbywa. Jakie słowo denerwuje Cię najbardziej? Jakie słowo denerwuje mnie najbardziej? Kurczę, myślę, że wiesz, już nie mam takich jakichś mocnych słów, które mnie bardzo denerwują, ale myślę, że niemożliwe. Opisz siebie 3 słowami. Zdeterminowana, autentyczna i powiedziałabym taka ciągle w rozwoju. Co jest Twoją największą pasją poza pracą? Psiak i wszystko, co związane z psami. Lubię czytać też różne rzeczy i wprowadzać różne techniki, wiesz. Kiedyś nawet u mnie na osiedlu byłam postrzegana jako trener psów, bo tak się zgłębiłam w techniki mojego psa, że wszyscy myśleli, że ja psy trenuję. Przeczytałam chyba wszystkie możliwe książki, jakie miałam w domu, obejrzałam wszystkie odcinki Cesara Milana i po prostu, wiesz, naprawdę w praktyce wyniosłam bardzo dużo. Więc na pewno mój psiak, moi przyjaciele, których mam niewiele, ale to są takie osoby, z którymi uwielbiam spędzać czas. I bycie blisko natury, wiesz, ja uwielbiam właśnie w okresie urlopowym na przykład jechać sobie do lasu, po prostu tak, wiesz, odciąć się, cisza, spokój, natura, ptaki, spacery. Masz jakiś ulubiony las w Holandii? Bo w ogóle w tej bardzo okolicy, lubię, gdzie mieszkamy, to tak średnio z tymi lasami. Tak, ale bardzo lubię, powiem Ci, że od tego zaczynaliśmy nawet, bardzo lubiłam i lubię do tej pory jeździć do prowincji Drenthe. Tam są takie, wiesz, leśne tereny i tam bardzo lubię. Chociaż muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu raczej szukamy trochę poza też. Na przykład ostatnio byliśmy bardziej bliżej Luksemburga, czyli tam po stronie, wiesz, Niemcy, bliżej tego, przecudowne miejsce. Ale myślę, że tutaj w Holandii tak, Drenthe na pewno jest takim miejscem, które bym polecała, nie? Jeżeli chodzi o klimaty lasów, spacerów czy jeżdżenie rowerem. Okej, super. W jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? W jaki sposób marnuję swój czas? Kurczę, widzisz, to już jest to, że ja nie postrzegam do końca tego, że ja marnuję swój czas, bo nawet jeżeli mam takie spowolnienie jakieś w działaniu i tak dalej, to ja już trochę widzę pod tym też inne mechanizmy. Kiedyś jakbyś mnie o to zapytał, to bym ci powiedziała na przykład, nie wiem, leżę i oglądam na przykład jakiś na Netflixie coś tam, tak? Ale z drugiej strony teraz patrzę też na to inaczej, bo praca, którą wykonuję, też wymaga czasami ode mnie, nazwę to trochę brzydko, odmurzenia. Czyli ja sobie zdaję sprawę z tego, że 80% czy 90% to jest to, co mnie interesuje w pracy, moje pasje i tak dalej, ale to 10, 15 czy 20% to musi być naprawdę coś totalnie niewymagającego ode mnie myślenia. No nie jesteśmy robotami przecież. Nie. I to jest w porządku. Ja uważam, że to jest w porządku, jeżeli to jest, wiesz, w jakiejś takiej równowadze, to nie mam z tym problemu. Więc nie mam takiego momentu, żebym teraz powiedziała w ogóle w tym momencie życia, jakim jestem, że ja marnuję swój czas. Nie. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Książki, szkolenia. Czy masz jakieś doświadczenie z przeszłości, które zmieniło twoje życie? Doświadczenie z przeszłości, dużo takich było. Osoby, jakieś które takie, też, co najbardziej zapadło ci w pamięć może?
Myślę, że poznanie tutaj w Holandii mojej tak zwanej drugiej babci holenderskiej, która bardzo mocno uwierzyła w moje możliwości, która pamiętam jak dzisiaj, jak kiedyś, bo ja wiesz, tutaj na przykład zaczynałam pracę fizycznie, tak, czyli fabryka i sprzątałam też mieszkania, bo to mi się wydawało fajną formą nauki języka też, wiesz, żeby później rozmawiać z kimś na przykład przy kawce i tak dalej i to mi się też bardzo fajnie sprawdziło. No i właśnie trafiłam wtedy na nią, przecudowną osobę, która niestety już nie żyje. I pamiętam jak dzisiaj, jak ona właśnie spojrzała na mnie, ona widziała, wiesz, te aspiracje nauki języka, tego, żebym chciała więcej i tak dalej i ona mi wtedy też powiedziała, że zobaczy, że przyjdzie taki moment w twoim życiu, że ty będziesz tutaj pracować tak jak chcesz i będziesz pracować głową, bo ty nie będziesz pracować rękoma. I jakby z tym nie ma też nic złego, podkreślam, tak? Tylko, że wiesz, ta moja jednak, to miejsce, gdzie ja chciałam być, było innym miejscem niż wtedy się znajdowałam. I ta wiara jej, kiedy ona mi pokazała też to, że będziesz tam, była niesamowitym wsparciem. Więc to na pewno i wiesz, ja mam nawet jej zdjęcie do tej pory w domu. Ja pamiętam też, że ona po holendersku napisała do mojej babci z Polski list o mnie. Poprosiła, żebym ja to przetłumaczyła na język polski i to zostało do mojej babci, tej mojej realnej babci ukochanej w Polsce zawiezione. I ona się mogła z tym zapoznać. To było niesamowite. Było niesamowite. W ogóle niesamowita osoba. Wiesz, ja miałam przyjemność 2,5 roku z nią mieć kontakt. Bardzo się zbliżyłyśmy do siebie. I dlaczego też wspominam o tym? Bo to było też trudne doświadczenie dla mnie, ponieważ to była osoba, która podjęła decyzję o eutanazji, nie? Więc wiesz, ja musiałam sobie później też poradzić z tą decyzją, że jak ona dostała udaru, to ona już wiedziała kilka lat wcześniej, że ona chce tak odejść, wiesz, i odchodziła z tego świata z uśmiechem na twarzy, nie? Mój mąż był akurat obecny też wtedy razem z jej dziećmi przy tym, bo ja nie mogłam być, ja bym chyba emocjonalnie nawet tego nie dźwignęła, więc miałyśmy kontakt telefoniczny. Jeszcze wyobrażasz sobie? Osoba dzwoni do ciebie przed tym, jak ma mieć eutanazję, żeby z tobą porozmawiać i pierwsze pytanie, które mnie zadała, czy wszystko jest z tobą w porządku. To jest po prostu, wiesz, takie osoby jak spotykasz, to jest naprawdę jedna na, nie? Także to na pewno. I ona mnie też tak często, wiesz, jak patrzę sobie na jej zdjęcie w domu, jak na przykład mam czasami taki moment, że myślę sobie, nie wiem w którym kierunku, albo nie wiem po co i tak dalej, to patrzę i myślę sobie, kurczę, wiem po co i wiem dokładnie gdzie, nie? Ale o tym umieraniu właśnie z uśmiechem na twarzy też było na jednym z moich podcastów z Żanetą Gromek, także jak ktoś nie oglądał, widziałam to też, no. Zachęcam, bo bardzo trudny, ale pouczający temat. Tak, na pewno, na pewno. Sporo rzeczy można wyciągnąć tutaj o takich, dosyć takich głębokich. No wiesz, ja się tutaj zderzyłam w ogóle z zupełnie czymś innym, tak? Coś, co u nas w Polsce w ogóle nie jest tematem jakby, wiesz, znanym, więc ja... W sensie eutanazja, tak? Tak, żeby to, wiesz, jakoś odnieść do czegoś nawet, więc to było dla mnie bardzo zresztą takie... My jako Polacy myślę, że sporo mitów o tej eutanazji tak powielamy i nie wiemy dokładnie jak to jest i tak, też się sporo dowiedziałem właśnie od Żanety na temat samej eutanazji, bo nie wiedziałem, że to tak wygląda jak mi się wydawało wcześniej. Tak, więc na pewno to wydarzenie i ta osoba. Co jest twoją największą słabością? Co jest moją największą słabością? Myślę, że powiedziałabym, że jeszcze czasami w aspekcie takiej bliskiej mi osoby, tutaj akurat mocno nawiązuję do mojej mamy, wchodzenie jeszcze czasami, wiesz, w taką rolę ratowniczą, chociaż się już mocno też z tego jakby, wiesz, neutralnie wycofałam i jakby pewne aspekty też już rozumiem i tak dalej, ale czasami się to na mnie odbija i to jest moja słabość. Jaki jest twój typ osobowości? To jest trudne pytanie. Bo wiesz teraz, o co mnie pytasz? Mam określić siebie jaką trochę osobą jestem, czy są osoby, które robiły takie testy osobowości, tak. Ale to wystarczy, że się opiszesz słowami po prostu. Okej. No to myślę, że... Wiesz, ja nawet kiedyś miałam robiony taki test, pamiętam, w coachingu i ja jestem tak bardzo pośrodku wszystkiego, wiesz? Ja kiedyś myślałam, że jestem na przykład introwertyczką albo ekstrawertyczką, a okazuje się, że ja mam i te cechy gdzie indziej i te cechy gdzie indziej. Myślę, że czasami jeszcze mogłabym powiedzieć, że chociaż nie, no już nie mam tego. Kiedyś miałam takie bardziej, bym powiedziała, że taką trochę jestem neurotyczną osobą, w sensie takim, że wiesz, jak coś się działo, to od razu zafiksowanie na tym i panika.
Ale nie, myślę, że powiedziałabym, że jestem osobą taką bardziej w zaufaniu do siebie, autentyczną, coraz bardziej idącą swoją drogą i otwartą na ludzi i na to, co mają do przekazania. Najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Najlepsze wspomnienie z mojego dzieciństwa. Kurczę, przychodzi mi teraz sytuacja, wiesz, i to się znowu sprowadza do książki, kiedy pamiętam, przechodziłam obok księgarni z moją mamą, nie wiem ile ja lat wtedy miałam i spodobała mi się taka książka, którą do tej pory chyba nawet w domu gdzieś tam na szafce u mamy jest, taki jeleń, pamiętam, jakaś przygodowa książka i tak dalej, tak bardzo chciałam ją mieć i wiesz, ten moment, kiedy moja mama mi ją kupiła i przyniosła do domu i to było takie, ja z nią chodziłam wszędzie, tak po prostu, przytulono mi, wiesz, że ja ją mam i że będę mogła ją przeczytać, no to pamiętam. Czy masz jakieś marzenie, którego jeszcze nie spełniłaś? O, na pewno. Na pewno jest wiele takich marzeń. Wiesz, na pewno jeżeli chodzi o podróże, jest parę rzeczy na mojej liście, które chciałabym spełnić i tak trochę też wyjść ze swojej strefy komfortu poprzez to, ale też właśnie takich rzeczy związanych z rozwojem i mojego biznesu, i mnie prywatnie. No i jest jedna taka kwestia też, wiesz, która jest taką dosyć kwestią, która się gdzieś tam za mną w myślach trochę niesie, ale nie wiem, czy kiedykolwiek coś z tego, wiesz, coś z tego wyjdzie, ale jest coś takiego, co do mnie wraca, mianowicie gdzieś tam w moim życiu też się pojawiło coś takiego, wiesz, ja sama nie mam dzieci, jakby to jest mój wybór całkowicie świadomy, ale cały czas gdzieś, wiesz, wraca do mnie taka chęć, żeby jednak pójść trochę w grupę dziecięcą, czyli właśnie, żeby w jakiś sposób tym dzieciakom też móc pomóc, no bo tam się wszystko zaczyna tak naprawdę, nie? Także może kiedyś w przyszłości, też rozważałam kiedyś właśnie studia psychologii dziecięcej, kto wie. Z nastolatkami zdarzało mi się już pracować z EFT, z dziećmi raczej pracuję przez rodziców, bo najczęściej dzieci odzwierciedlają to, co jest w rodzicach i w domu. Ale zdarzyło mi się na przykład, nie? Najmłodszą taką na EFT dziewczynkę miałam 9 lat, akurat z pewnością wtedy pracowałyśmy, wow, jaka zmiana, jak później byłam na tłumaczeniu w szkole, to dyrektorka prawie spadła z krzesła, słuchaj. Także to było niesamowite zobaczyć zupełnie inne dziecko, które komunikowało jasno nauczycielce, co jej się nie podoba. Jaka była twoja pierwsza praca? Pierwsza praca, w ogóle pierwsza praca, czy pierwsza praca tutaj? Pierwsza praca w życiu. Pierwsza praca w życiu, rozkładanie towaru w czasach studenckich w supermarkecie. Na kim możesz polegać najbardziej? Na kim mogę polegać najbardziej? No tutaj wiesz, ja bym wymieniła samej sobie, ale nie w takim aspekcie ja sama i bez nikogo, tylko w takim pozytywnym aspekcie. I myślę, że tutaj bardzo mocno przychodzi do mnie też moja przyjaciółka Kasia, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie oglądać. No to jest taka osoba, gdzie mogę powiedzieć, że dzielimy się wieloma rzeczami, jesteśmy dla siebie i myślę, że będziemy. Czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Na dzień dzisiejszy nie uważam już, że zmarnowałam, ponieważ pracowałam nad tym technikami EFT, więc to nie jest już, że zmarnowałam. Czasami sobie go nawet w domu tam gdzieś, wiesz, pobudzam i gdzieś tam się on pojawia. Ja kiedyś śpiewałam, wiesz, nawet na konkursach występowałam i tak dalej, więc to jest na pewno ten talent, gdzie czasami, tak myślę sobie, ciekawe jakby potoczyło się moje życie, gdyby wtedy moi rodzice pozwolili mi pójść do tej szkoły muzycznej, nie? Ale to nie jest tak, że żałuję. Jakie są 3 rzeczy, których nauczyłaś się w ostatnim roku? Jakie są 3 rzeczy, których nauczyłam się w ostatnim roku? Na pewno nauczyłam się tego, że trzeba być dla siebie życzliwym w każdej sytuacji, nawet jeżeli leżymy na ziemi. To jest numer 1. Druga, nauczyłam się, że każdy z nas ma pewne doświadczenia, które nas zbudowały i nawet jeżeli z pozoru patrzę na jakąś osobę i mogę ją odbierać jako arogancką, nieprzyjemną i tak dalej, to cieszę się, że mam już ten zasób, że mogę sobie pomyśleć, okej, czy to czasem nie jest coś mojego, że ja tak myślę o tej osobie, albo czy czasem nie warto by było na przykład z tą osobą jakoś porozmawiać i tak dalej i wtedy widzisz zupełnie innego człowieka, nie? Więc to jest na pewno Też to, mam czego tak się czasami. nauczyłam. Nie oceniać po pozorach, bym to nazwała.
A nawet bym powiedziała więcej, te osoby, które nam najbardziej się wydają takie, wiesz, nieprzyjemne, niefajne, albo takie głośne, obecne i tak dalej, to są najczęściej właśnie te osoby, które naprawdę doświadczyły bardzo ciężkich rzeczy i od których się możemy bardzo wiele nauczyć. I trzecia rzecz, nauczyłam się tego, że jak już wiem, jak działa nasz mózg i wiem coraz lepiej, jak uczyć się języków obcych, to nauczyłam się tego, że mogę się nauczyć jeszcze wielu języków, których zawsze chciałam się nauczyć i na pewno będę w tym roku to rozpoczynać. Jakich? Teraz na razie sobie odświeżam angielski, ale bardzo chciałabym wrócić do francuskiego. Bardzo chciałabym też nauczyć się hiszpańskiego i myślę, że tutaj też bardzo mocno włoski do mnie przemawia, wiesz, bo ja chciałabym też właśnie we Włoszech spędzić sobie trochę czasu, więc to są takie moje koniki. To jest jedno z moich marzeń w ogóle tak na marginesie, żeby za jakiś czas mówić biegle w 5 językach. Co dzieje się po śmierci? Co dzieje się po śmierci? Teraz dotknąłeś trudnego tematu. Dlatego, że ja ci wspominałam o moim tacie, tak? I o tym, co się z nim działo i tak dalej. I mój tata doświadczył też czegoś takiego jak śmierć kliniczna. Więc też miał takie doświadczenie, o którym też mogliśmy chwilę porozmawiać, jeszcze jak żył. Ja mam też... Może dziwnie to zabrzmi dla niektórych osób, ale jak rozmawiam z ludźmi, to często mam wrażenie, że dużo osób się w tym rozpoznaje, że my mamy czasami jakieś takie odczucie, wrażenie, że jest coś więcej. Nie do końca potrafimy to gdzieś tam sprecyzować, ale mamy jakieś potwierdzenia i tak dalej. Więc ja myślę, że co jest po śmierci, na pewno coś jest. To jest moje przekonanie wewnętrzne. Nie wiem co, ale wybieram wierzyć w to, że jest. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? Co było moją największą porażką? Teraz znowu inaczej patrzę na to niż kiedyś patrzyłam, nie? Jakbyś, wiesz, mnie zapytał też kilka lat temu, to pewnie bym ci wymieniła dużo rzeczy. Nawet jak miałam jakieś takie trudniejsze momenty w swoim życiu, bo takowe też w moim życiu były, gdzie właśnie ja też wypierałam nigdy nie będę, a jednak się okazywało, że gdzieś mnie coś tam zaprowadziło na chwilę. To bym powiedziała wtedy, wiesz, o takich momentach, ale na dzień dzisiejszy w moim życiu uważam, że nie ma porażek. Są po prostu jakieś sytuacje, z których mam się czegoś nauczyć, z których mam coś wziąć dla siebie i które mają mi dać możliwość stania się bardziej autentyczną osobą. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś w życiu? Myślę, że to byłoby miejsce właśnie, w którym ostatnio byliśmy. One zrobiło na mnie takie, wiesz, wow wrażenie i ja naprawdę czułam to tak, wiesz, całą sobą, że to jest po prostu takie dla mnie, to jest to miejsce. Czyli właśnie tam, wiesz, w Niemczech, gdzie byliśmy to się nazywa akurat Sonneberg, czy coś w tym stylu, czyli Góra Słoneczna, wiesz, i to jest tam bliżej Luksemburga. To było to miejsce, gdzie naprawdę czułam się cudownie, nie? Jaki jest twój największy lęk? Mój największy lęk? Oj, chyba tutaj pójdę w stronę mojego psiaka. Chyba największym moim lękiem jest to, że mogłoby mu się stać coś złego. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś zupełnie do niczego? Kurczę, właśnie widzisz, to jest też moja cecha. Ja się bardzo szybko aklimatyzuję w różnych miejscach i zawsze szukam jakichś takich rzeczy, gdzie mogę się odnaleźć w danym miejscu. Więc nawet jeżeli to nie jest praca moich marzeń, to myślę, że i tak znalazłabym sposób, żeby ją wykonywać jak najlepiej. No, tak. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Czytanie. Od czego jesteś uzależniona? Od czego jestem uzależniona? Od rozwoju. Czy czujesz się nieswojo, gdy musisz wyrażać emocje? O nie, absolutnie nie. Myślę, że nawet niektóre osoby bardziej nieswojo czują się przy mnie. Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Oj, tutaj to chyba miałam takie dwa, wiesz, wybijają mi marzenia. Na pewnym etapie swojego życia nauczycielką, nawet pamiętam, że jako dziecko bardzo często bawiłam się w szkołę, więc no coś tutaj się spełniło. Piosenkarką, no to jest ta druga kwestia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nie? Tego niewykorzystanego do końca momentu w moim życiu. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu?
Ja bym tego nawet nie porównywała, wiesz, bo to są w ogóle dla mnie zupełnie jakby inne kwestie, ale chociaż nie, jak teraz o tym myślę, to one się bardzo ładnie łączą ze sobą. Więcej pieniędzy daje mi więcej wolnego czasu. Czego nie lubisz, co cię denerwuje u innych osób? Czego nie lubię, co mnie denerwuje u innych osób. W związku z tym, że też często już, wiesz, staram się unikać takiego oceniania i tak dalej, to staram się też pewne rzeczy nie postrzegać jako złe albo dobre. Nie mam już tego takiego zero-jedynkowego myślenia. Ale czy jest coś, co mnie naprawdę jakoś irytuje? Myślę, że... Kurczę, jak to bym nazwała? Taka, wiesz co, cecha ludzi, którzy nigdy nie mieli z czymś styczności, A wydaje mi się, że że są wiedzą ekspertami. coś na ten temat, tak. I to jest, wydaje mi się, taki bardzo niebezpieczny obszar, nie? Jeżeli czegoś nie wiesz, nie dotknąłeś, wiesz, jeżeli ktoś by do mnie przyszedł i na przykład by mnie prosił o radę w aspekcie auta, to bym powiedziała, ja się na tym nie znam. Ja nie będę ci o tym opowiadać, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia, tak? Więc na pewno to, bo wydaje mi się, że powinniśmy umieć przyznać na przykład przed kimś, że wiesz co, to nie jest mój obszar. Poszukaj sobie specjalisty, eksperta od tego, a nie usilnie próbować udowodnić innym, że my wiemy wszystko, bo nikt z nas nie wie wszystkiego. Czy jesteś szczęśliwa? Na ten moment mogę powiedzieć, że tak. Mam takie momenty, że wiesz, że nawet siedzę sobie w tym swoim mieszkanku z tym moim psem, albo jestem z nim na spacerze, albo jestem z moim mężem, albo z moimi przyjaciółmi i widzę, że te cele, które miałam też na swoich listach zapisywane i tak dalej, one się cały czas z roku na rok realizują. Nawet moja przyjaciółka zauważyła, wiesz, miałam taki cel, żeby więcej czasu spędzać z przyjaciółmi. I moja przyjaciółka mówi do mnie, ty w tym roku to my się normalnie widzimy jak nigdy. Więc wiesz, jak już gdzieś zapiszesz, gdzieś tam już pójdzie twoja uwaga, to później wszystko tak pięknie się układa, że rzeczywiście wykorzystujesz to, żeby do tego, do tego właśnie dążyć, nie? Twój ulubiony przysmak z dzieciństwa? Ulubiony przysmak z dzieciństwa. Wiesz, to były lata 80., więc poczekaj. Moje też. Co ja wtedy tak uwielbiałam? Orężada. Taka w szklanej butelce? Nie, Czy taka to były takie orężady w takich torebkach plastikowych, okay. Gdzie wkładałeś tą taką słomeczkę. Okay. Tak, bo tak. Były takie w szklanych butelkach. Tak, one później to w ogóle były super. To się nazywało chyba. Nie pamiętam nazwy, ale wiem, że one robiły furorę, nie? Bo to już w ogóle był wyższy level, wiesz, jeżeli chodzi o smak. Były też takie orężatki w proszku. O, wiem co, teraz mi przypomniałeś. Maczało się palca i się to wkładało do buzi. Wibowit, to jest ten smak. Tak, wibowit, to pamiętam. Jakiego pytania nie chciałabyś usłyszeć, będąc podłączoną pod wariograf? Jakiego pytania nie chciałabym usłyszeć? Myślę, że nie ma takiego pytania. Nawet jakby wyszło na jaw, że coś tam kręcę, to trudno. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Szybko. Myślę, że bardzo szybko. Ja byłam zawsze takim, wiesz, nadodpowiedzialnym dzieckiem i postrzeganym też przez swoje środowisko najbliższe w taki sposób. Odpowiedzialna, mądra, inteligentna, wie co zrobić i tak dalej, więc myślę, że z roli dziecka myślę, że zaczynając podstawówkę mogłabym powiedzieć, że w wieku 7 lat wychodziłam już bardzo szybko z tej roli, jak nie szybciej. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Warsztaty EFT. Jak tworzę warsztaty EFT, ja jestem w innym świecie. Ja wchodzę w taki flow, że po prostu mnie nie ma. Czyli jak ktoś by chciał dowiedzieć się czegoś o EFT, czy być, no nie wiem, trenerem, praktykiem? EFT? Możesz być i praktykiem, i trenerem, wiesz? Okay. Obydwa te terminy istnieją, nie? To może się do ciebie zgłosić taka osoba. Jak najbardziej. Okay. Jak najbardziej. Mogę pokierować co i jak. Kto jest dla ciebie najważniejszy na świecie? Kiedyś bym ci wymieniała inne osoby. Dzisiaj powiem, że na pewno ja. Dlatego, że wiesz, jeżeli ja jestem na numer 1, to wszystkie inne osoby wokół mnie są na numer 1. Razem ze mną. Czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Jedno i drugie.
Co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? Bycie prawdziwie wolnym oznacza dla mnie na dzień dzisiejszy na pewno niezależność, taką wiesz, w aspekcie tego, że tworzysz to, co ty chcesz i kreujesz to, co ty chcesz i nie masz nikogo nad sobą, kto ci powie nie wolno. Dlatego myślę, że wiesz, ja się też odnajduję w prowadzeniu swojej firmy tak, jak ja chcę i trudno by mi było się już chyba odnaleźć, wiesz, w pracy takiej, że ktoś ma jakąś tylko wizję i ja się muszę do tego dopasować. Ja to doskonale rozumiem, bo ja mam też to uczucie, no ale niestety jeszcze pracuję dla kogoś. No, ale widzisz, to jest właśnie ta kwestia czasu, to budowanie, nie? To tworzenie gdzieś tam siebie. No właśnie, widzisz, nawet wcześniej zadałeś mi pytanie, w jakiej pracy bym nie do końca się odnalazła. Chyba już rzeczywiście nie odnalazłabym się w pracy, etatowej, tak zwanej, w której coś nie byłoby zgodne z moimi wartościami, a ja bym po prostu musiała się do tego dopasować. To nie. Tak, no. Czego uczy cię udział w tym podcaście? Tego, że są wspaniali ludzie, że mam przyjemność spotykać coraz wspanialsze osoby, że są osoby wokół mnie, które też coraz bardziej, wiesz, jakby, jak to się mówi, podobne przyciąga podobne, tak? Więc cieszę się bardzo, że ja już mam też tą przyjemność przyciągać osoby, które są naprawdę mega interesujące. I tego, że są w Holandii też osoby, które chcą więcej, które chcą ciekawiej, głębiej, kreatywniej, inaczej i to jest piękne. Czy uważasz, że technologia zbliża nas do siebie, czy oddala? Jedno i drugie. W zależności od tego, jak z tego korzystamy, dlatego, że ja na przykład korzystam z technologii w aspekcie zawodowym, żeby dotrzeć do ludzi i to jest dla mnie plus, bo nie miałabym takiej możliwości na przykład, wiesz, żeby dotrzeć do niektórych osób w inny sposób, tylko taki. Dzieli bardzo mocno, ponieważ nie mamy świadomości tego, że to się tak dzieje. I to, co ja obserwuję, nawet w pracy właśnie ze swoimi klientami, czy gdzieś tam w swoim otoczeniu najbliższym, troszkę przeraża mnie to, że dzieci od samego takiego bardzo wczesnego momentu są, wiesz, jakby przyczepione do telefonów, internetu i tak dalej. Trochę mnie to przeraża, bo tracą ten aspekt rozmowy ze sobą. Mam nawet wrażenie, że młodzież w tych czasach staje się taka troszkę, bym powiedziała, nie chcę tego brzydko nazwać, ale to nie jest absolutnie ich wina, tylko tego, co się dzieje jakby, wiesz, wokół i jakby nie mamy tej selekcji też jakiejś takiej, jak to powinno wyglądać. Mam wrażenie, że młodzież traci ten taki kontakt ze sobą bliski, rozmowy ze sobą. Coraz częściej słyszę też na przykład, nawet jak ja pracuję z jakimiś nastolatkami, załóżmy, wiesz, technikami EFC, że oni naprawdę są przyzwyczajeni do tego, żeby mieć ze sobą kontakt tylko na ekranie. To jest dla nich całkowicie normalne. I tacy troszeczkę się stają w tym aspekcie, wydaje mi się, tacy trochę, bym powiedziała, ubodzy emocjonalnie, nie wiedzą, co tracą w kontakcie bliskim z drugą osobą. Ja myślę, że jeszcze bardziej napędziło to ta cała sytuacja sprzed paru lat z tą na pewno, chorobą, celebrytą. Na pewno. Więc, na pewno. No właśnie. Tak, ale tutaj, wiesz, myślę, że to naszym zadaniem jest też dorosłych, żeby stwarzać dzieciom przestrzeń, w której pokazujemy im, że oprócz tego, że jest internet, z którego oczywiście ty możesz sobie w jakichś tam aspektach korzystać bardzo fajnie, tak? Bo przecież ile jest wartościowych treści w internecie, spójrz, nawet twój podcast, tak? Gdyby nie te możliwości, nie moglibyśmy tutaj dzisiaj siedzieć, rozmawiać i nie miałbyś możliwości zamieszczenia tego, tak? I dotarcia do ludzi, więc absolutnie jak najbardziej jestem na tak, ze świadomym patrzeniem troszkę przez rodziców, czy osoby, które są wokół tego, co tam się dzieje, co te dzieci oglądają, w czym one tam siedzą i tak dalej, bo ma to bardzo duży wpływ później też na ich poczucie wartości. Okay, mam teraz pytanie spoza listy. Czy sama się zajmujesz marketingiem? Wszystko robię sama na ten moment, także wiesz, uczę się różnych rzeczy, robię różne szkolenia online na przykład, właśnie widzisz, online, bo nie miałabym innej możliwości, na przykład teraz się bardzo dobrze uczę Canvy, bo muszę tam, wiesz, pewnych rzeczy się douczyć, więc na ten moment generalnie robię wszystko sama, poza
stroną internetową i ewentualnie jakimiś takimi, większymi rzeczami, które będą wymagać zmian na tej stronie. Mam od tego bardzo fajną dziewczynę, która to dla mnie robi, ale myślę, że z czasem chciałabym też znaleźć osoby, które pomogą mi zrealizować moje marzenia, gdzie wiem, że ja jakby od strony technicznej nie jestem w stanie zrobić tego sama. Czy zostawiłabyś obecne życie mając 100 milionów na koncie? Czy zostawiłabym obecne życie mając 100 milionów na koncie? Nie. Dlatego, że ja jestem przekonana, że przede mną jest jeszcze wiele super ekstra rzeczy. Okay. Jaki talent chciałabyś najbardziej posiadać? Kurczę, wiesz, że ktoś mi ostatnio zadał to samo pytanie, co ty? To jest ciekawe. I pamiętam wtedy swoje zawieszenie i pierwsze, co mi przyszło na myśl, to było chciałabym lepiej czytać, wiesz, jeszcze jakby język ludzi, nie? Jakby wiesz, co jest tam pod spodem, kiedy ktoś coś mówi do ciebie, ale z drugiej strony to tak trochę strasznie też brzmi, nie? Bo to by też oznaczało, że ja tak trochę w tą przestrzeń tych ludzi mogłabym za bardzo Jak wiedźma jakaś taka... Chociaż niektórzy mnie tak nazywają, wiesz, jak mam bliżej osoby siebie i tak dalej, to niektórzy się śmieją, że jestem taka trochę czarownica, czytająca w myślach. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Czego nie lubię w Holandii? Absolutnie nie ma takiej rzeczy, której bym powiedziała ci, że nie lubię, dlatego, że uważam, że Holandia dała mi bardzo dużo. Gdyby nie Holandia, nie miałabym tych możliwości, które mam teraz. Myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. I absolutnie jakby nie mam ani jednej takiej rzeczy, którą, jedną mam. Że robi się tutaj brudno. No. To jest coś, co mnie ostatnio tak jakoś triggeruje trochę. No. Bo pamiętam Holandię, wiesz, sprzed kilkunastu lat i teraz i mam wrażenie, że robi się po prostu brudno. Dobra, chyba ostatnie 2 pytania, bo mi kamera miga, że się przegrzewa, więc nie chciałbym, żeby się zaraz wyłączyła. Zresztą mamy tutaj w środku 27 stopni, więc no nie ma co się dziwić. Jaki jest jeden problem, za który jesteś wdzięczna, że go nie masz? Jaki jest problem, za który jestem wdzięczna, że go nie mam? Nie chcę wymieniać. Wiesz, z jakiego względu? Dlatego, że mam różnych klientów z różnymi problemami i absolutnie nie chciałabym, żeby odnieśli to do siebie. Jeśli nie miałabyś nic do stracenia, to co byś zrobiła? Podróżowałabym po całym świecie i postarała się zobaczyć jak najwięcej miejsc i poznać jak najwięcej kultur. Okej. Przebrnęliśmy przez przynajmniej większość tych pytań, ale ze względu na problemy techniczne, przegrzewające się kamery, nie chcę ryzykować, żeby to nagranie się przerwało. Jasne. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Ten podcast będzie chyba jednym z najdłuższych, jakie do tej pory miałem. Oj, albo i niech tak będzie. Niech tak będzie, oczywiście. Ja się nie ograniczam. Aczkolwiek na początku miałem założenie, tak idealnie między 40 minut a 1,5 godziny. A ostatnio wszystkie moje podcasty to jest ponad 1,5 godziny, więc... Dokładnie. Ale... Tak ma być widocznie. Tak ma być. Ja po prostu mówiłem o sobie, że czym dłuższy podcast, tym mniej mi się chce go oglądać. Ale jeżeli ludzie oglądają, to fajnie. Wszystkie linki do Anity zamieścimy oczywiście w opisie tego filmu. Wy pamiętajcie o subskrypcji, bo 80% z was wciąż tego nie robi. Możecie napisać komentarz, co wam się podobało, co ciekawego usłyszeliście dzisiaj, co wynieśliście. No i cóż. Pewnie na tyle, nie? To pewnie by było na tyle. Dokładnie. Tobie serdecznie dziękuję za przybycie. Ja tobie też bardzo dziękuję. I czy jest może coś, co byś chciała tak na koniec powiedzieć, jakąś taką, nie wiem, złotą myśl albo podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania? Myślę, że rzecz, którą chciałabym się podzielić, to na pewno coś takiego, żebyśmy pamiętali, że nigdy nie jesteśmy w czymś sami. Zawsze ktoś może nam pomóc, tak? Tak. Ktoś nas wesprze. I ktoś może dokładnie wiedzieć, w jakim miejscu się znajdujemy. Nawet jeżeli my myślimy, że ta osoba może nie wiedzieć. Okej. Także tym pozytywnym akcentem kończymy. Was, drodzy widzowie, zapraszam za tydzień, w środę o godzinie 19 na kolejny podcast. Dzięki. Dziękujemy. Cześć.